Jesteśmy live? Witam serdecznie dziewczyny. Przepraszamy za spóźnienie. Hello guys, welcome back to my channel. Sorry we're a little bit late. Guys are still trying to set up everything on the screen here. Dziewczyny, jeszcze chwilkę, zaraz będę miała dostęp do ekranu. Tak, Kuba? Tak. Przygotujcie urządzenia. Prepare your devices, needles and pigments. And we will spend some time together today. Dziewczyny, przygotujcie urządzenia i na pewno musicie... włącza się. Dobra. Zanim zaczniemy, chciałabym podsumować rok 2018 i z tego też miejsca chciałabym Wam gorąco podziękować. Odwiedziliśmy 9 miast, łącznie zorganizowaliśmy 16 warsztatów, gdzie spotkałam się z liczbą 240 osób, nie tylko dziewczyn, więc nie powiem, że z dziewczynami. Mieliśmy też panów. Za nami 2 live wideokonferencje na YouTube, jak i Facebooku, łącznie 11 godzin nauki, 100 udostępnień, 2200 komentarzy i jak widzicie na ekranie 45 000 wyświetleń. Naprawdę dużo, jestem Wam za to bardzo wdzięczna. W zeszłym roku, tym 2018, miałam okazję zorganizować 30 szkoleń w placówce w Warszawie. Na Instagramie, dla niektórych może to niedużo, mamy już 12 000 followersów i mam nadzieję, że ta liczba wzrośnie w tym roku. Pamiętajcie, że ruszamy również z telewizją IGTV. Instagram umożliwił nam publikację filmów w pionie, więc obiecujemy, że będziemy starali się dodawać filmy, na pewno częściej. Jak wiecie z moich relacji na Facebook i na Instagram, jeszcze oficjalnie o tym nie pisaliśmy, nie umieszczaliśmy żadnych reklam, ale ja oczywiście nie mogłam się powstrzymać. Mamy nasze własne dziecko, urządzenie Quantum, które Wam dzisiaj pokażę. Pytałyście, na jakim urządzeniu pracowałam na poprzednim live, na poprzednich 2 live'ach. Nie chciałam Wam zdradzić tak naprawdę żadnych informacji. No tak, jedno z najważniejszych chyba osiągnięć dla mnie w roku 2018 to było wystąpienie w Azji na konferencji. Pokonałam chyba swój największy lęk i strach, o czym napisałam w poście, który możecie znaleźć na moim fanpage'u. I na pewno są jeszcze kolejne punkty, tylko nie wiem, dlaczego nie pokazują się na ekranie. Miałam chyba więcej mówić, dlatego. Tak, ukazał się artykuł, mój pierwszy artykuł w magazynie Viva, z którego również jestem bardzo zadowolona. No i otrzymaliśmy certyfikat ISO. I dzięki certyfikatowi ISO zostaliśmy również wpisani do bazy usług rozwojowych. To znaczy, że będziecie mogli starać się o dofinansowania na wszystkie szkolenia w placówce, dofinansowania z Unii Europejskiej. Co za tym idzie, jeszcze do końca nie jest to rzeczą formalną, tak naprawdę jeszcze do końca nie mamy potwierdzonych możliwości o odbyciu szkoleń z VAT-em zerowym, ale to również będzie możliwe w najbliższym czasie, więc to też jest bardzo fajna informacja. I nie opowiadałam nigdy tej historii, tak mi się wydaje tutaj na live'ie, ale uwierzcie mi, że bardzo bałam się wystąpień publicznych na warsztatach. Zresztą dziewczyny w Poznaniu, które brały udział w pierwszych warsztatach, dokładnie wiedzą. Na YouTubie w przeciągu roku kanał urósł o 20 000 subskrypcji. Jest nas już ponad 20 000 osób. Nie wierzyłam, że ten kanał tak urośnie.
przekroczyliśmy 1 000 000 wyświetleń, więc ten rok był naprawdę intensywny i tak naprawdę bez Was nie byłabym w miejscu, w którym jestem tutaj dzisiaj, teraz. Chcę też Wam podziękować za ogromne wsparcie w dniu wczorajszym, jak i dzisiejszym, za słowa otuchy i wsparcia. Jesteście naprawdę wielkie. Przejdziemy sobie dzisiaj do prezentacji, porozmawiamy dzisiaj. Jak wiecie, robiłyśmy głosowanie na ostatnim live, o czym chciałobyście porozmawiać, czego chciałobyście się nauczyć. Jak wiecie, w 2018 roku tematyką warsztatów było ombre i smudge proof lips. W tym roku ruszyliśmy i hair stroke, w tym roku ruszyliśmy dopiero z eyelinerem i removerem. Tematem dzisiejszego spotkania będzie technika hair stroke i możecie się być zdziwione, dlaczego nie ma przy mnie modelki i łóżka. W okresie świątecznym, kiedy inni odpoczywali, my przygotowywaliśmy dla Was film, tak abyście dokładnie, szczegółowo z każdej strony mogli zobaczyć, jak wygląda ten zabieg, jak powinnyście dobrze przytrzymać klientkę, wykonać rysunek wstępny. To też będzie jeden punkt dzisiejszego spotkania i zobaczymy sobie cały zabieg. Wiem, że na internecie bardzo często pojawiają się zdjęcia również włosa z cieniem, więc również u mojej modelki dodałyśmy troszkę z włosa z cieniem. Przejdziemy sobie teraz przez prezentację, bo jak wiecie, na technikę hair stroke no, ważne jest, tak, powiem wszystko po angielsku, tylko chciałam też zobaczyć, bo nie widzę nigdzie komentarzy ani osób, które są. Więc tutaj nic nie widzę na ekranie, więc nie wiem, czy dobrze. Więc nie wiem, kto jest i kto pyta. I will explain first in Polish and then, of course, I will say everything in English as well. Więc tak, dziewczyny, zaczniemy od prezentacji, ale mam dla Was małą niespodziankę. To znaczy, po raz pierwszy na moim kanale, tylko musicie wejść na YouTube. Jeżeli oglądacie mnie z Facebooka, wejdźcie na mój kanał na YouTube. Będziecie miały możliwość przełączania kamery. W prawym rogu, zaraz chłopaki mi tutaj włączą kamerę, ale Was jest już. Tylko muszę mieć większy, żeby wszystko widzieć. Ok, nie będę na razie czytała komentarzy, zaraz postaram się to wszystko nadrobić. Witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście na czas i przepraszam raz jeszcze za spóźnienie. And as I said, I will explain in 1 minute everything about our live today. Możecie przełączyć kamery, klikając na Kuba, nie wiem, czy dobrze widzę i nie chciałabym dziewczyn wprowadzić w błąd. Możecie przełączyć kamery klikając na prawy róg ekranu. Prawy dolny róg od ekranu. A tam jest nawet napisane switch camera. Widzicie? Switch camera on the screen. Yes, you can switch cameras today. So if you want to look at me, you can look at me. If you want to look at the procedure, you can look at the procedure. Dziewczyny, tak jak mówię, będą różne kamery do wyboru, więc od Was zależy, co będziecie oglądać. Przygotujcie się na bardzo intensywne spotkanie. Przeanalizujemy sobie raz jeszcze całą technikę, więc dla osób, które uczestniczyły w moich warsztatach z techniki włosa, będzie to odświeżenie informacji. Oczywiście dodałam kilka nowych punktów w prezentacji i mam nadzieję, że to też Wam troszkę rozjaśni tą technikę. Jest? Tak? Jesteśmy live, więc jeszcze tutaj chłopaki starają się, żeby wszystko było Dobra, dziewczyny, przechodzimy do prezentacji. Przeanalizujemy sobie na szybko prezentację. Mamy jeszcze chwilowe utrudnienia. You have to give us 1 second, because we also have few screens here.
Dziewczyny, to też ten? Okay, so first. Przede wszystkim, dziewczyny, musimy przypomnieć sobie, jakie mamy rodzaje linii w pigmentacji. Mamy linię ciągłą, nakładającą się i ruch tak naprawdę do przodu i do tyłu, tak? Posuwisto zwrotny. Pokażę Wam wideo, żeby przypomnieć te ruchy. I will show you a short video on which you can see the types of lines in micropigmentation. If you have questions, just ask, please. Dziewczyny, jeżeli macie pytania, oczywiście śmiało pytajcie. Tak jak na wideo widzicie, pierwsza linia był to ruch ciągły, druga linia to ruch nakładający i trzecia linia będzie stworzona ruchem posuwisto-zwrotnym. Wszystkie te trzy linie są poprawne. Na fanpage. W lewym rogu przy profilu. Dobra, chłopaki jeszcze ustawiają. Jeszcze sekundka. What's the perfect hair? Czym jest tak naprawdę włos idealny? Jest to bardzo ważne. Podczas pigmentacji techniką włosa nie możecie pozwolić sobie na pewno na pośpiech, tak? Pigmentujemy bardzo powoli, dokładnie i czysto. When you create hair show technique, you have to give yourself some time and don't rush, please. Sorry, I'm not concentrating on the camera because they changed the screen. Niżej musisz zejść. Jeszcze. Tutaj. Dziewczyny, proszę, dajcie znać, czy wszystko widać, bo widzę komentarze, że coś nie działa i nie widzicie na YouTube. Chcę mieć pewność, że wszystko widzicie, zarówno osoby, które są na Facebooku, jak i na YouTubie. Guys, I would like to know if you see everything properly. People who are on Facebook, I would kindly ask you to change to YouTube channel. Only on YouTube you can change cameras. Super. Mamy działa wszystko? Widać wszystko. Ok, so we continue. Dziewczyny, kontynuujemy. Czym jest perfekcyjny włos? Perfekcyjny włos to włos, który nie ma mocnego tak naprawdę początku, jak i końca. Koncentracja pigmentu jest w środku naszej linii. Jeżeli popatrzymy sobie na prezentację, tak dokładnie zaobserwujemy włos w skórze klientki, tak? Bardzo delikatne wejście w skórę i delikatne wyjście. Ruch jednostajny, constant movement. Perfect hair has very thin beginning and the end. The middle part is always darker, more dense. Czytam Wasze komentarze, obserwujcie oczywiście skórkę. Witam wszystkie osoby, które dołączają. Powiedzcie mi, czy dobrze widzicie wszystko na ekranie. What's very important is your hand speed and the speed of the device. When I create hair strokes, I work at medium speed and my hand movement is very slow. I don't rush.
Dziewczyny, średnia prędkość urządzenia, praca bardzo wolna, bardzo delikatnie i powoli przyciągamy tak naprawdę ręką każdy włos. Pokażę Wam przykład teraz na wideo. You will see the difference between the speed of my hand. Tak? Pokażę Wam teraz różnicę pomiędzy prędkością prowadzenia ręki na skórce. Zobaczycie, co dzieje się w samej skórce i możecie sobie wyobrazić, że to samo dzieje się w skórze klientki. Ja dopiero teraz zaczynam wszystko dokładnie widzieć, więc przepraszam, jak byłam troszkę rozkojarzona, ale chcę wiedzieć, że niczyjego pytania, żadnego pytania nie pominę. If your machine has speed from 50 to 250, work at 180. And look at the latex. What happened with the latex? When my hand movement was slow and constant, you can see that the stroke is more dense, visible. Yes? Dziewczyny, widzicie, co stało się na skórce? Możecie zobaczyć, że przy ruchu wolnym i precyzyjnym ten włos jest bardziej nasycony. Przy technice włosa nie możemy pozwolić sobie na poprawienie włosa więcej niż 3 razy. 3 to już jest maksimum. Wiecie, że najczęstszym problemem, jakie dziewczyny mają i Wy macie, jest to, że włos jest rozlany, w jednym miejscu jest ciemniejszy, w drugim jaśniejszy. The most common problem is the number of passes over each stroke. The maximum time or the maximum number of passes you can do are 3 passes, yes? So you cannot rush when you create stroke. I always work with one-point needle. Dziewczyny, zawsze pracuję z igłą jedynką. I work with cartridges. You can create hair strokes with acupuncture needle. Możecie stworzyć oczywiście włos z igłą akupunkturową. Zawsze będę powtarzała, że ważne jest, aby urządzenie było sprawne, żeby równomiernie dystrybuowało pigment z kartridża na igłę, a później igła, żeby równomiernie wprowadzała ten pigment do skóry. Tak? I always say to my students, and this is my opinion, personal opinion, you can create beautiful hair strokes with acupuncture needle and cartridges, yes? What's very important is your machine has to work properly and it has to distribute the pigment evenly from the machine. Aspects we should avoid. I will show you lines that are created by most of the artists when they start to create strokes. Dziewczyny, to są linie, które najczęściej dziewczyny tak naprawdę, linergistki, które stawiają pierwsze kroki w tworzeniu techniki włosa, to są najczęściej powtarzane błędy. Pierwszy włos, jak mogłyście zauważyć, jest to włos, który ma bardzo mocny początek, szybkie przeciągnięcie głębokie w skórze i tak samo takie wyjście, tak? Przy drugiej linii to wejście było wolniejsze, ale ten włos został bardzo szybko przeciągnięty przez skórę klientki. No i trzeci ruch, czyli ja zawsze mówię tak, ruch pijanej linergistki, czyli raz głębiej, raz płycej. Musicie mieć naprawdę stabilną rękę, kiedy tworzycie włos. Your hand has to be very stable when you create hair strokes. And you can see the lines. Jakim ruchem ja pracuję? Tutaj padło pytanie. Zobaczycie za chwilkę cały pełny film. Pracuję każdym ruchem, nakładającym, posuwisto-zwrotnym, ruchem od siebie i do siebie. Zobaczycie, w jaki sposób prowadzę urządzenie. Oczywiście podczas całego filmu będziecie mogły zadawać pytania i będę z Wami na bieżąco, tak? Hi Marika. Dobrze, przechodzimy dalej. And here, if we look at the skin, these are the bad movements.
wrong movements. Dziewczyny, tak na przekroju skóry możemy zobrazować zły ruch. I trzeci ruch, ruch pijanej linergistki. Tak, za głęboko i za płytko. Nie robimy czegoś takiego. Wasz włos musi być perfekcyjny na skórce. Jeżeli w 100% zrozumiecie jakby układ włosa i wiecie, że możecie przenieść go na klientkę, dopiero wtedy przechodzimy do pracy na skórze, prawdziwej skórze. To jest troszkę inaczej niż w technice ombre. Nie wierzę w szkolenia, które są 3-dniowe i w ciągu 3 dni tak naprawdę dziewczyny opanowują wszystkie techniki dostępne na rynku. Osoba początkująca, która nie ma stabilnej ręki i stabilnego pełnego ruchu, nie wykona tego włosa dobrze i tak naprawdę zrazi się do tej techniki. And some examples of bad work. Możecie zobaczyć teraz bad work on latex, actually. I tutaj dziewczyny możecie zobaczyć różne przykłady włosa i błędów, które dziewczyny popełniają podczas tworzenia tej techniki. Jak widzimy, te włosy są zbyt głębokie, zbyt proste i tak naprawdę ten ruch albo te linie, które są tutaj przy każdej z tych brwi, możemy przyrównać do tych złych, o których przed chwilką mówiłyśmy. Witam Karolinko, witam Martynko. Witam wszystkich. Regarding the hand position, I will show you hand position in a minute. You will see the full video, same video but from 2 different cameras. Dziewczyny, zaraz zobaczycie całe wideo, tylko chcę najpierw przejść przez taką podstawową prezentację, zanim pokażę Wam film. Śmialiśmy się tutaj w biurze, że właśnie te brwi przypominają troszkę starożytne rysunki tak naprawdę na ścianach. Czegoś takiego nie robimy. Łączenia włosów. Hair joining, very important before you start to practice on latex. Bardzo ważne, zanim zaczniecie ćwiczyć na lateksie. Każdy włos wychodzi z włosa poprzedniego, tak naprawdę wzmacniając jego środek, nasycając jego środek. Remember that it's better to work lightly, and your pressure should be very shallow. If you go too deep, your stroke will blur, and of course color will be more ashy. Dziewczyny, jeżeli będziecie pigmentowały, pracowały zbyt głęboko, ta linia będzie od razu bardzo chłodna w skórze i będziecie mogły też ocenić, że ten włos od razu się rozleje. Więc jestem zdania, że lepiej je zrobić delikatniej, żeby klientka wróciła tak naprawdę z delikatniejszymi brwiami do korekty, niż z włosami zbyt mocnymi. Pamiętajmy, że ta technika powinnyśmy z tą techniką uzyskać bardzo naturalny efekt. I jak widzicie na ekranie, zrobiłam 2 rodzaje łączenia włosa. Po zmyciu zobaczcie, jak ten włos wygląda. Widzicie? Zawsze linia powinna wychodzić z linii. Włos powinien być miękki, z delikatnym nasyceniem w środku włosa. Witam wszystkich, witam wszystkie kursantki, uczestniczki warsztatów, wszystkie dziewczyny z branży tak naprawdę, które dołączają do nas. Mam nadzieję, że jeżeli oglądają mnie osoby również, które prowadzą szkolenia, że wyciągniecie coś dla swoich kursantów lub może wprowadzicie coś do swojego warsztatu. Przechodzimy dalej.
W międzyczasie staram się czytać komentarze. Co jest bardzo ważne i bardzo często pomijane na szkoleniach z techniki włosa, to omówienie z kursantami faktu, iż każda brew jest inna. Przy technice ombre stosujemy dokładnie tą samą technikę dla każdej klientki, pamiętając o tym, żeby dobrać inny kształt. Przy technice włosa ten kształt brwi oczywiście jest różny, ale również układ włosa jest różny. Częstym błędem są krzyżujące się włosy. Włos, który stworzyłyście, jest niezgodny z kierunkiem wzrostu włosa klientki. Przed rozpoczęciem tak naprawdę zabiegu musicie przeanalizować brwi klientki i znaleźć tak zwaną linię przewodnią, czyli tą linię, gdzie te włosy się skupiają, ta brew jest najciemniejsza. W tej właśnie części będziemy tworzyć tak zwaną guiding line, czyli ten kręgosłup brwi. With brows, before you start the hair stroke technique, you have to analyze the brows of your client. With powder technique, we have the same technique for every client. With hair stroke technique, of course, the shape is different, but also hair pattern is different. Today we will talk about one of the patterns. Dziewczyny, dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z patternów, tak samo. I z czasem na YouTubie, oczywiście podczas live'ów będziemy analizować i tworzyć kolejne układy. Chciałabym Was przekonać do tej techniki. Jest ona bardzo fajna, ale wymaga większego nakładu pracy na pewno niż technika ombre. Uważam, że aby stworzyć bardzo ładne brwi tą techniką, tak jak w przypadku ombre, mówiłam Wam, że często korekta tak naprawdę nie jest potrzebna lub jest bardzo drobna. W przypadku włosa ta korekta, druga, czasami trzecia wizyta jest potrzebna. Ja zawsze klientki zapraszam na 3 wizyty, żeby dopracować tą technikę. Są dziewczyny, które pytają tutaj o eyeliner. Chciałam powiedzieć o eyelinerze, ale tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że włos będzie podsumowaniem warsztatów i odświeżeniem wiadomości dla dziewczyn, które brały udział w warsztatach, jak również po przeliczeniu tych wszystkich Waszych zgłoszeń była naprawdę bardzo duża liczba dziewczyn, które chciały właśnie technikę hair stroke. Jeżeli chodzi o eyeliner, gorąco zachęcam do udziału w warsztatach lub poczekania do momentu, aż umieścimy tutaj, na YouTubie eyeliner. Dobra. To jest film, pokażę Wam teraz pokrótce, zanim przejdziemy do pracy na skórce. Zobaczycie, jaki układ włosa będziemy dzisiaj oglądać, jakiego będziemy się dzisiaj uczyć. Tak, eyeliner będzie na pewno po warsztatach. Jak wiecie, eyeliner jest również wymagającą techniką. Ale na pewno znajdzie się on również na naszym kanale. Będzie eyeliner klasyczny, jak również eyeliner cieniowany. Wracajmy do prezentacji. Wyznaczyłam sobie guiding line. Zwróćcie uwagę, że mój ruch jest bardzo wolny. Urządzenie trzymam bardzo nisko. I will show you now how we create the hair pattern that I will talk about today. My movement is very slow. Hand is very stable. Pomijając fakt, że będziemy rozmawiały dzisiaj o technice włosa, poświęcimy również troszkę czasu na rysunek wstępny. Jak wiecie, sprawia on wielu osobom bardzo dużo problemu i bardzo często niestety ten rysunek jest gubiony podczas pracy. Wielokrotnie również słyszałam i dostawałam pytania, dlaczego wypełniam brwi dla klientki. Dzisiaj dokładnie również Wam
wszystko pokażę i wyjaśnię. Before I will show you the hair stroke procedure, we will also talk about the pre-drawing. I will show you two different ways of finding the shape for your client. Tak, oczywiście będziemy mówić. Widzę tutaj, że też mam osobę, która odpisuje w moim imieniu. Stworzyłyśmy tak naprawdę kręgosłup całej brwi. Wykonujemy teraz łączenia w podstawie. Focus on what I do on latex. You can switch cameras if you prefer to have the latex on your screen only. You can do it on YouTube. Look at my hand position and hand movement. Trzymam urządzenie bardzo nisko, bardzo powoli wyprowadzam włos i miękko wychodzę ze skóry. Guys, if you have some questions, of course you can ask. Czy można wykupić szkolenie online? Proszę sprecyzuj mi, o jakie szkolenie Ci chodzi. Większość moich live'ów i filmów jest dostępnych za darmo na YouTubie, jak również na Facebooku. Wszystkie są zapisywane na dwóch stronach. Od tego roku również będziemy starali się udostępniać filmy co 2 tygodnie na kanale YouTube. Będą to krótkie filmy informacyjne, jak również długie filmy z całych zabiegów. Wiem, że niektórzy z Was potrzebują tylko odświeżenia informacji, a niektórzy chcieliby zobaczyć, jak wykonuję cały zabieg. Jeżeli oglądacie mnie na swoim telefonie, niestety na telefonie nie możecie przełączyć kamery. Guys, if you watch me on your phones, you cannot switch the cameras on your phone. Tak, w szkoleniu, w warsztatach z removera i eyelinera mogą brać udział wszyscy. Chcę również nadmienić, że każda z uczestniczek otrzyma w cenie warsztatów pigment, czarny pigment, na którym osobiście pracuję i z którego jestem bardzo zadowolona, jak również remover, produkt, który pomoże Wam w usuwaniu drobnych niedoskonałości, albo tak naprawdę może niedoskonałości, ale błędów, które wyrządziły inne linergistki. Cały zabieg powinien zajmować tak naprawdę od 2,5 do nawet 4 godzin, w zależności od tego, jak zaawansowany jest układ włosa. Rączkę trzymamy pod kątem 80-70 stopni. Czekamy zatem. Przerobimy najpierw skórkę. Skoncentrujcie się, dokładnie obserwujcie. Karolinka, to jest pigment firmy Quantum, która też niedługo będzie dostępna i na pewno też się o tym dowiesz. Pamiętajcie, że podczas cieniowania, remember that when you're shading the brow, hair stroke, when you're shading the brow, you have to do the shading between each stroke. Pamiętajcie, dziewczyny, że cieniujemy pomiędzy włosami. Nigdy nie pigmentujcie poziomo
do włosa. Nie wiem, czy to jest w ogóle poprawnie, to co powiedziałam. Tylko równolegle do włosa. Ale widzicie dokładnie na filmie. Pytacie mnie o latex. You ask me about the latex. I have very thick latex from tattoo store. In Poland, the store is called Kwadron or Ars Tattoo. Dziewczyny, lateks możecie zakupić w Kwadronie lub w Ars Tattoo w Warszawie. Wiem, że Kwadron jest również w Krakowie, dlatego podałam te dwa sklepy. Są to naprawdę dobrej jakości skórki, oczywiście są droższe, ale najlepiej się na nich pracuje i możecie wyłapać wszystkie błędy. Jeżeli włos jest zbyt głęboki, będzie ta linia ciemniejsza. Jeżeli jest zbyt płytki, zobaczycie również, że jest bardzo jasna. Madzinka, pozdrów swojego partnera, który z Tobą również widzę ćwiczy. I only work with one point needle and I only work with this kind of needle during every procedure. Dziewczyny, ja zawsze przepracuję z igłą jedynką, obojętnie co tak naprawdę wykonuję, jaki zabieg wykonuję. Tak, to jest urządzenie Quantum. Nie wiem, czy odpowiedziałam na wszystkie pytania. It depends. What's very important is that your machine has to work properly. That's what I said at the beginning of this live. It has to distribute the pigment evenly. I work with cartridge, as you can see on the video and you will see during the procedure. And now you will be able to see the final effect on latex. Teraz dziewczyny zobaczymy ten finalny efekt na lateksie. Przepraszam, że troszkę się zawieszam, ale mam tyle tutaj ekranów i tak naprawdę okienek, że nie wiem, na którym się skoncentrować, ale obiecuję, że zaraz się poprawię. I tutaj widzimy ten finalny, szybko zrobiony układ włosa, o którym dzisiaj będziemy mówić. And here on latex you can see the hair pattern that I will show you today on the client. Of course, when we do shading, if you watched my previous live, we work very lightly and you can practice your pressure by working on balloon. Tak, to jest igła cartridge, nie igła akupunkturowa. To był szybki taki tak naprawdę powtórka informacji dotycząca linii i tego, o czym powinnyście pamiętać, jak przejdziemy do pracy na skórkach. Teraz przejdziemy do pierwszego wideo. Tak jak mówię, przepraszam, jeżeli się troszkę gdzieś zacinałam, ale mówię, muszę się przyzwyczaić do ilości okienek, które mam i na które muszę zwracać uwagę. I już włączamy pierwszy film. Pierwszy film, tak jak wspomniałam, zaczniemy od wyznaczenia kształtu na klientce. I właśnie film pojawił się na ekranie. Widzicie tutaj oczywiście dziewczynę przed. Jeżeli obserwujecie moje kanały, widziałyście na pewno również to zdjęcie na jednym z moich profili. On the screen you can see the video of the model on which I will do the pre-drawing. This is video, of course, before. Zdjęcie, które właśnie było na moich profilach i jak zauważyłyście, kolor w zależności od światła jest inny. We stick the label, my label that I have to at my academy and I give it to my students
that allows you to measure the brows. Dziewczyny, widzicie, że przyklejam na środku twarzy klientki naklejkę, którą na pewno kojarzycie z warsztatów. I tutaj takie szybkie przypomnienie. If the brows, jeżeli brew zaczyna się centymetr od środka twarzy klientki, najwyższy punkt będzie w miejscu 4,5 cm i będzie ta brew kończyła się na 7 cm. W przypadku, kiedy brew zaczyna się 1,5 cm od środka twarzy klientki, przesuwamy najwyższy punkt o 0,5 cm i tak samo końcówkę. Tutaj widzimy, robimy jedną i drugą brew, zaznaczamy przy 1 cm, 4,5 i 7. Zaznaczamy sobie dolną granicę brwi. We measure the bottom line on both sides as the brows have to be symmetrical. Brwi muszą być symetryczne. And guys, small surprise, don't worry if I talk in Polish too much or in English. Everything when we finish the live, we will translate this live and other videos on my channel, not only to English, but also different languages like Vietnamese and Portuguese and Spanish. So if you don't understand everything, of course, you will be able to turn on subtitles probably within 2 weeks. We have to add them, and as you know, we have to do it manually. We remove the sticker very slowly and gently. Dziewczyny, usuwamy teraz naklejkę bardzo delikatnie i powoli, tak naprawdę z twarzy klientki, żeby nie zrobić jej darmowej depilacji. I krótkie przypomnienie, z czego składa się brew, jak powinna ona wyglądać. Pamiętajcie, że brew to nic innego jak 4 proste linie z zaokrągleniem na dole łuku, pod łukiem, tak? Oraz na łuku. I pamiętajmy, że początek również musi być łagodny, tak? Więc podstawę mamy prostą, podstawę końcówki również prostą. Pamiętajcie również, żeby rysować dokładnie przy granicy włosa, czyli tam, gdzie włosy nam rosną. Mamy łuk. Jak wiecie, testuję różne produkty na zasadzie prób i błędów, o kredce za chwileczkę powiem. Zwróćcie uwagę, mogę na chwilkę zrobić pauzę na filmie, proszę, Kuba? Na chwilkę będę chciała zapauzować film, żeby wytłumaczyć Wam, skąd wzięła się linia. I would like to pause the video for 1 second to explain you why I create the line above the brow. Wiecie o tym, że na rynku mamy dostępne różne przyrządy do mierzenia brwi. Musicie nauczyć się patrzeć na własną klientkę jak na obraz i korzystać z tego, co widzicie na twarzy klientki. Nie potrzebujecie do tego specjalnych tak naprawdę przyrządów, jeżeli będziecie pamiętać o podstawach. Skronie klientki wyznaczają Wam tak naprawdę kierunek końcówki. Kierunek końcówki, tak? Zwróćcie uwagę, że równolegle przeniosłam linię, którą stworzyłam, na górną część właśnie tej końcówki. Jeżeli linia, którą stworzyłybyście na klientce, byłaby pod innym kątem, to znaczy, że musicie ją poprawić. Czyścimy sobie teraz rysunek i możecie tego wypróbować, nie wiem, na koleżankach, które siedzą obok Was, na klientkach jutro w salonie. Ważne jest, żeby spróbować powtórzyć tą czynność kilka razy. Mówiłam również o tym na innych moich filmach. Możemy włączyć film.
Mam nadzieję, dziewczyny, że miarki Wam się przydają. Wiem, że niektóre z Was korzystają. Czyścimy teraz rysunek dokładnie patyczkiem. Patyczek, jak wiecie, z jednej strony namoczony jest w roztworze z zielonego mydła. Błagam Was, nie używajcie mydła samego bezpośrednio z butelki. Produkt jest zbyt skoncentrowany. Oczywiście są preparaty, które są rozcieńczone, ale większość z nich wymaga wymieszania w odpowiednich proporcjach z wodą. As you know, I clean the brows with cotton swab, which is damp on one side in the mixture of green soap and water. Don't use the green soap on its own. I pre-draw the second brow, and as I said with the first brow, remember that the brow is nothing else than the 4 lines with round area on the arch and below the arch and at the beginning. Dziewczyny, ponownie zrobiłyśmy linię. Zwróćcie uwagę, jak delikatnie tak samo rysuję tym ołówkiem. Nie śpieszę się, ten ruch jest bardzo delikatny, nacisk jest bardzo delikatny. Rysunek ma za zadanie zwizualizowanie Waszym klientkom to, z czym wyjdą o Was z gabinetu. Ewa, jeżeli umieścisz ołówek, kredkę na płasko, na skroni swojej bądź też klientki, dobrze jest na sobie też to sprawdzić, automatycznie skroń stworzy nam tą linię, którą równolegle przenosimy na górną część brwi, końcówki, tak jak widzimy teraz na wideo. Wszystko jasne na daną chwilę jest? Zobaczcie, wypełniłam teraz jedną z brwi. Możemy spauzować? Zobaczcie. Musimy cofnąć, bo mi wskoczył ekran, który nie powinien być zatrzymany. O, tutaj bym chciała, na rysunku. Okay, I stop the video. Look at the difference and you can answer yourself. Which brow would you prefer to have? Yes? Dziewczyny, który kształt byście zaakceptowały u klientki? Ten wypełniony czy ten pusty? Powiem Wam, że klientka, mimo tego, że akceptuje Wasz kształt, ona boi się całego zabiegu i boi się tego efektu końcowego, więc budowanie relacji z klientką od samego początku jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Dlatego też zawsze do techniki ombre wypełniam brwi, aby pokazać klientce, jak ta brew będzie wyglądała. Jeżeli zostawicie na twarzy klientki pełną ilość linii, brudnych linii, ta twarz nie będzie tak naprawdę dokładnie oczyszczona, klientka Wam nie zaufa, ona będzie naprawdę się bała, a jeżeli wyjdzie z ciemniejszym efektem od Was z salonu, nie będzie dbała o te brwi po zabiegu, tak? I myślę, że większość z Was wie, jak klientki potrafią panikować, więc ten pierwszy etap, rysunek, jest bardzo ważny. Nie możecie pozwolić sobie na to, że powiecie klientce: dobrze, niech się Pani nie stresuje, może Pani się położyć, wszystko będzie ok. Nie będzie ok. Musicie naprawdę mieć pewność, że klientka zaakceptowała kształt i przeanalizowałyście jej potrzeby oraz to, co chce osiągnąć makijażem permanentnym, a czego chciałaby uniknąć. Dobrze, kontynuujmy. Tak, kredka jest troszeczkę jakby naostrzona w szpic, bo jest mi nią wygodniej rysować linię, jest bardziej precyzyjna, ale dalej widzicie, że ona jest nie do końca samym pełnym szpicem, tak jakbyście zatemperowały kredkę na szpic, tak? A zresztą za chwilkę z chłopakami pokażemy, bo mam tutaj kredkę, więc pokażemy to pod kamerą. Pokażę Wam teraz na drugiej brwi, jak uzyskuję efekt, który uzyskałam na tej pierwszej brwi już wypełnionej. I will show you now how to create the drawing for your client as we have on the right brow of the client.
Ewunia, wydaje Ci, że zajęłoby Ci godzinę. Zobacz, jeżeli będziesz pilnowała każdego etapu i pracowała bardzo, bardzo delikatnie, tak naprawdę rysunek zajmie Ci pół godziny maksymalnie. Tak, przy ombre wypełniam środek kredką. Yes, for ombre brows I fill in the brow. For hair stroke you can do it also. But I will show you a different technique when we start the procedure, hair stroke procedure. So this is one of the options. Bardzo delikatnie ruchem wymiatających. Wiemy, że koncentracja i nasycenie kolorów w technice ombre jest w podstawie. We know that the most dense area in ombre technique is on the bottom of the brow. So we make this part darker with the pencil. The top should be very shallow and light. Not shallow, but light. Tak, wymierzyłam sobie liniami początki, ale pamiętajcie, że początek zawsze podstawa musi być dłuższa od góry, żeby te brwi wyglądały na łagodne. Nie róbcie prostych przodów. I w drugą stronę takim ruchem wyrzucającym od podstawy. Co zrobić, jeżeli klientka podnosi jedną brew? Jak możecie zauważyć, ja również podnoszę jedną brew. Jest to rzecz naturalna i wynika tak naprawdę z anatomii naszej twarzy i mięśni. Więc musimy klientce wytłumaczyć, że istnieje coś takiego jak aktywna i pasywna strona twarzy klientki. Tak? Aktywna strona to ta strona, na której klientka unosi brew. Niestety, aby zniwelować różnice w wysokościach, klientka musi odwiedzić lekarza medycyny estetycznej, który tak naprawdę poda jej, wykona zabieg botoksem. Uspokoi to mięsień i te brwi będą wyrównane. Rysujemy oczywiście na zamkniętych oczach klientki. Większość z nas podnosi jedną brew. Oczywiście są klientki, które mają bardziej aktywną jedną stronę od drugiej. Tak, skracam włoski, jeżeli klientka ma długie. Zawsze najpierw wykonuję regulację brwi, przycinam włoski, dopiero przystępuję do rysunku. Nie rozumiem odwrotnej kolejności. I always first twist the eyebrows and make the hair shorter and then I start to pre-draw. Wiem, że klientki tak chcą, ale to do nas należy wytłumaczenie im, co jest poprawne albo co dobrze by wyglądało. Wiem, że czasami jest to ciężkie. Z tego miejsca dziękuję za klientki, które mam, bo zawsze uda mi się je przekonać. Pamiętajcie, że makijaż permanentny ma za zadanie podkreślić urodę naszej klientki, a ma jej nie przerysować. Odchodzimy od czasów, kiedy brwi wyglądały jak dwie mocno wyrysowane, wypełnione grafitowe linie. I to do nas należy to zadanie, aby je uświadamiać. I przechodzimy do mojego ulubionego korektora. And now, of course, we outline the brows with the concealer, and the concealer I use from Dermacol. And this is my favorite so far. Dziewczyny Dermacol, który jest jednym z moich ulubionych korektorów, jak wiecie. I delikatnie podkreślam tak naprawdę podstawę brwi. Zwróćcie uwagę na tą brew. Pay attention to the brow on the screen. Środek brwi jest mocniejszy, góra jest delikatna. Cały czas mam zachowany cały kształt brwi, który wyrysowałam i wymierzyłam w pierwszej kolejności. Tak naprawdę niczym się tutaj nie różni. Kredka jest bardzo delikatnie rozłożona na brwi.
ale ten efekt wygląda ładniej niż sama ramka i mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Rozmaszcie dobrze korektor i pamiętajcie, żeby nie używać go w nadmiarze. Nie znieczulam w ogóle brwi. Nie znieczulam brwi do techniki włosa, nie znieczulam brwi do techniki ombre. Znieczulenie dopiero kładę po otwarciu skóry, czyli po tym pierwszym przejściu. Jeżeli ktoś znieczula brwi, gorąco zachęcam do obejrzenia innych filmów na kanale, na którym możecie zobaczyć, jak znieczulić brwi, ściągnąć znieczulenie i nie stracić rysunku. When you finish your pre-drawing, you can double check if all the measurements are correct. Yes, you can stick the label once again on the forehead of your client and check the arch, tail and the beginning of the brow. Dziewczyny, jak tylko skończycie rysunek, ponownie przyklejcie sobie naklejki na czoło klientki. Nie śpieszcie się na tym etapie rysunku. Sprawdźcie, czy początek zaczyna się w odpowiednim miejscu na jednej i drugiej brwi. I tak samo łuk. Łuk jest miejscem, które najczęściej nam ucieka podczas zabiegu. Tak? Kiedy się śpieszymy, nie pracujemy dokładnie, wydaje nam się, że pigment jest w skórze, zmywamy brew, a brwi nie ma i ponownie pigmentujemy na oko. Nie możemy tego robić. Zakaz. Odgórny. Może być pasta z tej henny pudrowej, białej do obrysunku brwi, jak najbardziej. Czy to jest sterylne? Zawsze rysuję kredką. Możemy zatrzymać film na chwilkę? Na rysunku, na tym rysunku, który mam na ekranie u siebie. Zawsze rysuję kredką. Oczywiście kredka musi być naostrzona przed każdą klientką i zdezynfekowana. To jest bardzo, bardzo istotne. Pigmentujemy bardzo delikatnie, tak naprawdę otwierając skórę. Jak wiecie, i myślę, że większość z Was również ma tatuaże, tatuatorzy używają żelowych cienkopisów, po których pigmentują, a no, nie ukrywajmy, tatuaże zajmują większy obszar niż brwi i nigdy raczej z tym problemów nie było. Puder dowolny, ale musi być transparentny. I always use the pencil for pre-drawing. Yes. And I don't pre-numb the brows. You can use any concealer you want from any drugstore, yes? It doesn't have to be a special concealer. So don't pay too much for products for pre-drawing. You can use any pencil, it cannot be too dry or too soft. Jaki odcień korektora? Bardzo ważne jest, aby w Waszym gabinecie były różne odcienie korektora, zawsze o ton jaśniejszy od skóry klientki. Tak, jedna brew klientki jest delikatnie wyżej, bo to jest brew, którą unosi i widać to dokładnie na samym początku wideo, czyli przed naszym rysunkiem. Yes, one brow is a little bit higher, but it's just slightly different and it's only due to the fact that one brow, the client rises one brow higher. And you could see this on the video before and I will show this video in 1 second. Dziewczyny, zaraz zobaczycie wideo przed. Nie, Kuba. To nie jest to wideo. Przed, jakbym mogła cofnąć całe to wideo, które teraz było puszczane na sam początek, żeby dziewczyny zobaczyły. O, you see? Widzicie, dziewczyny? Ta brew jedna była wyżej i tak delikatnie obniżyłam brew. Jest to nieznacząca różnica, ale ja nie mogę tak naprawdę
ingerować w tak minimalną, nie wiem, dysproporcję, różnicę pomiędzy brwiami. Nie zgolę klientce brwi, tak? Tak jak mówię, jeżeli na zamkniętych oczach brwi wyglądają dobrze i tutaj również było zdjęcie pokazane i możecie znaleźć je na moim fanpage'u, możecie znaleźć je na fanpage'u, zobaczycie, że na zdjęciu, kiedy klientka ma zamknięte oczy, brwi są równiutkie. Możemy teraz cofnąć na koniec tego rysunku? I teraz chciałabym drugie wideo, już przejdziemy do zabiegu, tylko tam... Tak, tylko tu jest zabieg pokazany w połowie, Kuba. Możecie zatrzymać wideo? Sekundkę, mamy trochę kamer, troszkę przełączania. No to początek weź wyrenderuj jeszcze raz. Zrobimy chwileczkę, minutę przerwy, dobra? Kuba, wyłącz na chwilę ekran. Dziewczyny, wracamy za minutę, bo tutaj mamy problem z wideo. Troszkę przełączyło nam się przewinęło tak naprawdę do przodu, więc dajcie nam minutkę i za minutkę wracamy, dobra?
nie bylibyśmy sobą, albo ja nie byłabym sobą, no jakby nie było przeszkód po drodze, ale tutaj moja wina, niestety jedyne miejsce, na którym nie umiem trzymać porządku, to mój komputer i nazywanie filmów, więc podział nam się gdzieś jeden z filmów. Chłopaki jeszcze raz renderują, żebyśmy mogli go obejrzeć, więc przeskoczymy troszeczkę w całym live'ie. We have to wait a few more minutes for guys to upload one of the videos. Więc dziewczyny, będę chciała, jak wiecie, podczas ostatniego live, przejdziemy trochę do przyjemnej części tego wideo, ogłosiłam zabawę. Poprosiłam Was w trakcie trwania live o przesłanie i po live'ie, o przesłanie prac oraz napisanie, czy widzicie w swoich pracach progres, czy pomaga Wam tak naprawdę wiedza albo filmy, którymi się z Wami dzielę. Napłynęło bardzo dużo maili, bo było ich aż ponad 100, więc naprawdę było bardzo ciężko wybierać, ale jak wiecie, prosiłam o przesłanie zdjęć po live'ie, czyli w trakcie tych naszych zajęć praktycznych, kiedy ćwiczyłyśmy na skórkach, zależało mi, aby zobaczyć Wasz program i postęp. I wiem, że obiecałam, że wygrają tylko 2 osoby, ale nie byłabym sobą, ponieważ wiele z Was nadesłało piękne prace, opisało piękną tak naprawdę transformację swojego warsztatu, dlatego też wyróżnię tutaj 5 osób. Podam teraz nazwiska na live, ale żeby nie było żadnych później komentarzy, będę chciała również umieścić pracę dziewczyn, które wygrały na swoim profilu, na fanpage'u, tak abyście również mogły zobaczyć, jakie prace zostały wysłane. Również co uważam, że będzie w porządku wobec wszystkich dziewczyn, to, że no tutaj daty przesłania prac się różniły. I tak jak powiedziałam, wyróżniłam 5 osób. Nie wiem, czy dziewczyny oglądają, ale szkolenie jednodniowe w Warszawie z techniki Ombre wygrywa Monika Musiałowska. Tak, wygrywa Monika Musiałowska. To jest pierwsza z osób. Druga dziewczyna, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwisk, podpierałam się tylko mailami oraz mailami, z których wysyłałyście zgłoszenia. Wygrała również, otrzymuje, może nie powinnam powiedzieć wygrała, otrzymuje Agnieszka Lenkiewicz-Pasek. Dziewczyny, Monika i Agnieszka, Filip po live'ie wyślę Wam wszystkie informacje mailem, kiedy odbędzie się szkolenie i będę chciała, abyście potwierdziły, czy możecie być obecne na tym szkoleniu, ale tak jak powiedziałam, chciałabym wyróżnić również 3 inne osoby, które nadesłały pracę może nie w dzień live, ale po live'ie. I to jest Żaneta Wedomska. I teraz nie wiem, czy Kasia akurat tak ma na nazwisko, ale była Katarzyna Anna Wala. Mail zaczynał się Katarzyna W. I Natalia Czyżowska. Te 3 dziewczyny otrzymują ode mnie darmową możliwość uczestniczenia w warsztatach również z techniki Ombre w dowolnym mieście w Polsce. No i tak, chyba nie byłabym sobą. Naprawdę śledzę program i postęp wielu z Was. Tutaj widzę, że padają pytania dotyczące rysunku. Jeszcze będziemy rysować na jednej klientce, tylko poczekajmy na wideo. Ta część miała być dla osób, które tak naprawdę dotrwają do końca wideo, ale już teraz mogę ogłosić. Dzisiaj
po live'ie do wygrania będzie urządzenie Quantum, czyli nasze nowe urządzenie, które oczywiście dzisiaj Wam zaprezentuję przed jakby momentem, kiedy zaczniemy praktykować na skórkach. Będzie do wygrania 10 zestawów właśnie naklejek, 30 sztuk w jednym zestawie naklejek na brwi, które widziałyście do przedrysunku. O, Agnieszka jest. No to bardzo się cieszę, Aga, że z nami jesteś. Nie szalej. Na pewno widzimy się w Warszawie i jeszcze raz gratuluję. Tak jak mówię, to dzisiaj do wygrania będzie Quantum, ale nie widać chyba przez światło kamery, pokażę później. Będzie do wygrania te zestawy naklejek, tak jak mówiłam. Będą do wygrania zestawy w postaci pędzelków ze szczoteczką oraz gąbkami do makijażu, których będziecie mogły używać do przedrysunku firmy Lovenew, również 10 zestawów oraz 2 wejścia na dowolne warsztaty w tym roku na terenie. Powiedziałam już. Więc tak naprawdę tych nagród dzisiaj troszkę będzie. I teraz, co trzeba zrobić, żeby mieć możliwość wygrać jedną z tych rzeczy? Może nie wygrać, otrzymać jedną z tych rzeczy. Wiecie, że zależy mi na tym, żebyście ćwiczyły i zawsze to powtarzam dziewczynom na szkoleniach, jak również w grupach, które powstają po warsztatach, aby Was zmobilizować do pracy i ćwiczenia tej nieszczęsnej techniki włosa. Będzie to zabawa z pigmentacją brwi, techniką włosa na skórce. Będę chciała, abyście nadesłały swoje prace do końca tego miesiąca na e-mail warsztaty@osinkowska.com.pl i oczywiście pod koniec miesiąca wybiorę najlepsze zestawy, najlepsze skórki. Tak, oczywiście urządzenie będzie dostępne, ale o tym chciałabym porozmawiać za chwileczkę. Także gratuluję dziewczynom, proszę zgłoście się do mnie, jak oczywiście oglądacie live. Mam nadzieję, że te niespodzianki Was zmobilizują dzisiaj do pracy i ćwiczenia na skórkach, że nie będzie tak naprawdę żadnych wymówek. It's very difficult to talk in 2 different languages or to do lives in 2 languages. As I said at the beginning, all the videos on YouTube, all the lives videos will be translated both to Polish, to English, Vietnamese, Spanish and Portuguese languages. Of course, I will explain everything now in English, but this is the biggest minus of live videos. If I want to Polish people to understand the video, I have to speak Polish, and of course for my foreign subscribers and followers I want to speak English. So if you have questions, please write in comments and I will answer in English if you don't want to miss anything. But at the end of live video, we will give the video straight away to people who will translate. And I promise you don't lose too much information. Today you will have the chance for my English speaking viewers after today's live, you will have the chance to win one Quantum device, one of 10 sets of the labels for measuring the brows, set which contains one makeup sponge and brush for the eyebrows.
from Lovenue company, and what you have to do after this live, I want you to practice on latex and send me your best latex by the end of this month. And at the end of this month, of course, I will choose the winner and I will announce it during my next live at the beginning of February. Jestem bez tego. Wiedziałam, że to zrobisz. So, Justynka pewna, że wygra, także ćwiczyć dziewczyny, jeszcze chwilkę poczekamy, jeszcze minutkę, mam nadzieję, że nigdzie nie uciekniecie. Widziałam, że ktoś jest na siłowni i biega na bieżni, cieszę się, że mogę chociaż w taki sposób trenować. Hello! Co trzeba zrobić na skórce, żeby wygrać szkolenie? Oczywiście hairstroke. Tematem dzisiejszego spotkania jest technika hairstroke, więc będzie mi zależało, abyście wykonały właśnie tą technikę na skórce. Chciałabym oczywiście zobaczyć Wasz progres. Co jest jeszcze ważne i czego nie dodałam, bardzo zależy mi, aby, nie wiem, czy większość z Was wie o sytuacji, która miała miejsce przez ostatnie dni. Chciałabym, abyście, jeżeli jest to możliwe, udostępniły live na swoich Facebook kanałach, aby inne osoby mogły również obejrzeć filmy. Jeżeli nie wiedzą o kanale, a myślicie, że filmy mogłyby pomóc im podnieść swój warsztat, jak również chciałabym i byłabym Wam bardzo wdzięczna, jeżeli po live'ie poświęcicie kilka minut, aby napisać, czy filmy Wam pomagają, czy wyniosłyście coś z live'ów, spotkań na warsztatach oraz szkoleniach na moim fanpage. Osoby, które będą szukały informacji w sieci, zawsze będą mogły tą informację znaleźć na moim fanpage. Nie są to posty, które gdzieś po prostu znikają w sieci. Zawsze jak pracuję jedynką, to moje klientki boli, chyba tam przeczytałam, dobrze? Chyba tak, chłopaki działają. Jeżeli chodzi o pracę jedynką, praca musi być bardzo płytka. Pamiętajmy, że nie pracujemy całą igłą w skórze klientki. Remember that when you work with one point needle, you cannot work deep. Yes, your work has to be very gentle. Yes, the pressure has to be very light. Kiedy pracujecie jedynką, mocno napięta skóra, bardzo mocno napięta skóra, powolny ruch, ręka musi być bardzo stabilna. Tak, ale 3 mikro tak naprawdę robisz cieniowanie, nie robimy 3 mikro włosa. Yes, we will do our best to translate the video to French too. Do you have any questions so far regarding the pre-drawing? I have 4 different windows that are open. Mam 4 różne okna, które są otwarte z Waszymi wiadomościami, mailami i również wiadomościami prywatnymi. Karolinka, ile tych brwi? Tyle, ile zdołasz. Tak, żeby były najładniejsze, takie, z których będziesz dumna. Oczywiście lewą i prawą. Mamy pierwszą część wideo. Jak powiedziałam Wam na samym początku, Kuba, daj na chwilkę pauzę. Jak powiedziałam Wam na samym początku, nagraliśmy dla Was specjalnie wideo z 2 różnych kamer. Będziecie widziały zbliżenie makro, gdzie dokładnie widać, jak igła pracuje i jak włosy są łączone, jak również
kamera z góry, gdzie widzicie, jak układam rękę, jak naciągam skórę klientki, jak prowadzę tak naprawdę urządzenie i co robię. As I said at the beginning of the live, you have the view from two different cameras. One is very close, yes, and second, on the second camera you can see the view. You will be able to see how I hold the handpiece, how I stretch the skin. Yeah, so we'll start to pre-draw once again, but on different model, and this time we prepare the drawing for the hair stroke technique. Nie wiem dlaczego, czy Kuba u mnie tylko na ekranie nie widzę, jak film leci, czy zawiesił się. O, leci, dobra. Kolejna modelka, another model, and again the brow starts at 1 cm from the central part of the face. Dziewczyny, kolejna modelka, zaczynamy od centymetr od środka twarzy klientki, więc raz jeszcze najwyższy punkt 4,5 cm. Końcówka 7 cm. The tail finishes at 7 cm. We mark measurement on both sides. Zaznaczamy tak naprawdę te pomiary na dwóch brwiach. With straight line, z linią, bardzo delikatny nacisk. Tutaj, Madzie, możesz zobaczyć, że to nie jest do szpica do końca jakby naostrzona ta kredka. Tak, na skórze tłustej lepiej nie robić włosa, bo on się po prostu rozleje. Ten pigment nie zachowa się ładnie w takiej skórze. We should avoid creating hair stroke technique on this like oily skin. We mark the bottom line. Dziewczyny, zwróćcie uwagę na linię poziomą, którą zaznaczamy jakby podstawę brwi. Musi być ona prosta. Miarka pomaga Wam w wyznaczeniu właśnie tej linii, żeby była na tych samych wysokościach. Możecie również zrobić to nitką, jeżeli rysujecie za pomocą nitki. Zaznaczam sobie delikatnie górną część brwi. I mark the top part of the brow as well. Anetko, możesz spróbować ćwiczyć tą technikę również microblading, jak najbardziej. It's not the course, but you can treat it as the course. I do my live videos on YouTube and on Facebook, and it will be uploaded and saved on both channels. So no, I don't sell it. Ponownie tak naprawdę usuwamy naklejkę. Remove the label, but very gently. We don't want to wax the forehead of our client. I teraz, Kuba, możesz pauzę? Pauzę. Zobaczcie, zapauzowałam wideo. I paused the video during when I start to create this line that I will now mark on the top part of the tail. Dziewczyny, narysowałam linię, którą chcę Wam dokładnie wytłumaczyć. Nie wiem, czy macie przy sobie kredki, na pewno macie kosmetyki w domach, może nie na siłowni, ale możecie spróbować zahaczyć kredkę na swojej skroni i delikatnie ją przeciągnąć. Skroń tak naprawdę automatycznie wyznaczy nam tą linię, którą równolegle przenosimy na górną część końcówki brwi. I pamiętajmy, 4 proste linie, zaokrąglenie na łuku, pod łukiem i z początku brwi. Kontynuujemy. Tak, zdjęcia wygojonego włosa są u mnie na przykład na Instagram. Super, Karola, działaj. Jak już działasz z techniką włosa u siebie, to jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że zobaczę efekty na mailu.
Wszystkie rzeczy będą dostępne na stronie sklepu, który niedługo już będzie aktywny. Na pewno o wszystkim się dowiecie. Czy makijaż permanentny można wykonać maszynką do tatuażu? Can we do the permanent makeup with tattoo machine? Of course you can. Tak, oczywiście możesz. Pamiętajmy, że urządzenia do tatuaży mają inne skoki i troszkę inaczej działają niż, są mocniejsze niż urządzenia do makijażu permanentnego, ale jak najbardziej możemy pracować urządzeniami do tatuażu. Taka ciekawostka, Cheyenne jest to pierwsze urządzenie, które było stworzone zarówno do tatuażu, jak i do makijażu permanentnego. Dobrze, pokażę Wam później, tutaj mam jedną modelkę, która sobie leży, później pokażę na niej, jak wyznaczyć właśnie tą linię na skroni, tylko proszę przypomnijcie mi. Zwróćcie uwagę, że moje ruchy są bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Pokażę na sobie. Dobra, pokażę na sobie, tylko wezmę lusterko, ale to za chwilkę. Jak wyznaczyć tą linię na skroni. You will be able to buy the labels and the device from the web that will go online very soon, probably this month. Nie chciałabym tutaj mówić, że coś jest bezużyteczne. Padło pytanie o naklejki. Z mojego doświadczenia wiem, że brwi mogą zaczynać się centymetr lub 1,5 centymetra od środka twarzy klientki i wtedy w zależności od tego, w którym miejscu mamy najwyższy punkt, początek, w tym również jakby o 0,5 centymetra przemieszczamy najwyższy punkt. From my experience, I know that the brow can start 1 centimeter or 1.5 from the middle part of the face, and the arch, depending on the beginning, can be marked at 4.5 or 5 centimeter. Madzia, pięknie ćwiczysz na swojej miłości. No, takie zdjęcia naprawdę mnie rozbawiają. Tak, wysyłka będzie na cały świat. If you didn't catch something in English, as I said before, the subtitles will be added to each video and each live. We will try to do it maybe not this week, but next week for sure. Tak, tutaj w tym przypadku chciałam Wam po prostu pokazać, że do włosa nie wypełnię, bo tak jak mówię, są różne osoby i czasami jedni wypełniają, drudzy zostawiają ramkę pustą, więc chcę Wam pokazać, że możemy pracować na dwa sposoby. Oczywiście dla osób, które linie sprawiają problem, wypełnijcie brwi, tylko bardzo delikatnie, sposobem, który był pokazany na pierwszym wideo. This time I will not fill the brow with the pencil, only because I know that some of you only outline the brow, some of you fill in the brow, and I want to show you two different ways of drawing. Witam wszystkie dziewczyny, które dołączają. Już odpowiedziałam na to pytanie. Nie wiem, Kuba, czy wideo zatrzymało mi się z jakiegoś powodu? Mhm. Mhm.
Macie dziewczyny jeszcze jakieś pytania dotyczące rysunku? Witam, Kasienko. Nie ma pytań. Prezentację? Okay, so I will show you now how to mark the line above the brow, yes? Dziewczyny, pokażę Wam teraz, jak zaznaczyć tą linię dokładnie, bo o to pytałyście, zanim przystąpimy do zabiegu. I jeszcze widzę pytania w prywatnych wiadomościach tutaj od dziewczyn, bo mówię, tych okienek jest bardzo dużo. Co z informacją o stronie? Nie będę chciała się rozkojarzać, jak będziemy wykonywać zabieg i później ćwiczyć na skórkach, więc pokażę Wam, jak zaznaczyć linię. I tak naprawdę oddam głos do studia, czyli do naszego teamu marketingowego, do naszych szefów, wszystkich szefów, szefowych, jak to ja mówię. I widziałam, do you have with very thick but bushy eyebrows? Do you have any tips for clients with very thick bushy eyebrows? Of course, first you have to twist and shape the brows of your client before you start to pre-draw and before you start the procedure. Tak, można zabezpieczyć ten rysunek pudrem. Puder transparentny używam firmy Eveline, więc najtańszy chyba z możliwych, jaki jest na rynku. Dlatego ważne, żeby było pudrem transparentnym. Dziewczyny, mam do Was ogromną prośbę. Guys, I would like to ask you to send me questions under the video, please. Don't send it in my private messages, because I might not see your question. Dziewczyny, proszę, pytajcie, zadajcie pytania pod live'em na YouTubie, bądź też na Facebooku. Jeżeli chodzi, tutaj padło dobrze pytanie. Paula, jak narysować dolną linię, żeby brew nie była za masywna? Bardzo ważne jest, aby zaznaczać brew, jak widzicie na ekranie, dokładnie w miejscu, gdzie mamy włos. Tak? No i pamiętajmy, że ten łuk musi być chociaż delikatnie zaznaczony. Ta linia nie może być jakby prosta, ta brew nie może być płaska. Takie brwi tak naprawdę są preferowane w krajach azjatyckich. Witam Cię serdecznie, Ewelinko. Cieszę się, że dołączyłaś. Witam wszystkie osoby, które dołączają. To co, nie ma pytań? Pokazuję teraz, jak zaznaczyć tą linię. Nie wiem, czy będzie widać, ale muszę sobie wziąć raczej z tej kamery. Nie? Czy z tej? Tutaj jest ta kredka. Widać czyste, przepraszam, jak lusterko jest brudne, to jest spontaniczne. Padły pytania, że nie rozumiecie, jak wyznaczyć tak naprawdę linię nad łukiem. To jest kredka, nie wiem, czy widać ją dokładnie, o której mówiłyśmy. I teraz tak, kładziemy kredkę dokładnie na skroni i tutaj ją też blokujemy. Robię sama. Musicie dokładnie wyczuć miejsce, gdzie kredka się zatrzyma. Musicie też położyć ją na płasko. You have to place the pencil flat on the screen. On your forehead, on the screen. Tak? I delikatnie przeciągamy linię. Moja linia oczywiście nie była delikatna, no bo robię to na swojej twarzy i to nie jest aż tak precyzyjne, jak powinno być. Więc cienka i delikatna ona nie jest, niestety. Ale dokładnie jeszcze raz, spróbujcie sobie w domu, jeżeli jesteście. Guys, you can try it at home. If you're at home, just take a random pencil and try to place it on the side of your face and draw the line. And this is the line. Look at my eyebrow. If I bring this line to the top part of the brow, we can see that the shape of my brow is correct.
Is it more clear now? Dziewczyny, jest to bardziej jasne? Należąco. Nie możecie tej kredki trzymać w ten sposób, tylko ona musi być należąco zablokowana na waszej skroni. Tak? Hi from Poland. Hi to Mexico. I'm glad you joined. O, tak, live będzie zapisany. Każdy live jest zapisany. Tak, moje czoło wygląda teraz pięknie. To ja pójdę teraz tą linię zmyć, ale co jest bardzo fajne, dziewczyny, jeżeli zaznaczymy tą linię po dwóch stronach, zobaczycie, że to samo robicie za pomocą nitki, kiedy mierzycie od ucha do środka twarzy, tak? A wystarczy Wam tak naprawdę zwykła kredka, płaska kredka i z dwóch stron na skroniach u klientki zaznaczacie. Dobra, dajcie mi minutę. Oddaję głos do studia. Przed ekrany głos do studia. Teraz chłopaki powiedzą o szef wszystkich szefowych i Piotrek usiądą i powiedzą Wam więcej o stronach internetowych, o których pytałyście. Jak wiecie, zależy mi na tym, aby widzieć Wasz progres. Odstawię sobie to lusterko i na razie posiedzę z Wami, mając tą linię na czole. Wiecie, że zależy mi, aby widzieć Wasz progres i wiem, że sama technika, jak już niektóre osoby zauważyły, i poprawność w pigmentacji nie wystarczy, dlatego też chcielibyśmy Wam pomóc w stworzeniu idealnej strony, idealnego wizerunku w branży, który pomoże Wam tak naprawdę na rozwinięcie skrzydeł i pozyskanie nowych klientek. Tak? Czyli mogę już oddać głos do studia, to wyłączymy się na minutkę, bo musimy zmienić tylko mikrofony i chłopaki troszkę opowiedzą Wam o stronach oraz o tym, co chcemy dla Was zrobić w 2019 roku, ale mam piękną linię. W 2019 roku ja za chwilkę wracam i wtedy zajmujemy się już tylko techniką i ćwiczymy na skórkach.
tam w tamtą kamerę. Nie nazywam się Paulina Osinkowska. Zabiorę Wam tylko 4 minuty, zanim wyrenderuje się film, a ponieważ wczoraj obiecałem, że pokażę Wam Wszystko powie. Tak, pokażę Wam, co opracowaliśmy dla Was, żeby strona internetowa była prosta. Na pewno bardzo ważną, o mam już, widzę. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest to, żeby oprócz mediów społecznościowych, czyli Facebooka, Instagrama czy YouTube'a, mieć coś swojego, bo wiadomo, jakie zdarzają się sytuacje. Ktoś komuś może taki profil przejąć, bądź sam YouTube może go czy Facebook wyłączyć. A strona internetowa jest od początku do końca zarządzana przez nas. Co my zrobiliśmy? Zrobiliśmy jedną rzecz. Dzisiaj jest dostępnych wiele schematów czy takich prostych stron, które można sobie oglądając tutoriale i poświęcając trochę czasu zrobić samemu. Ale my chcieliśmy tą pracę jeszcze bardziej Wam ułatwić, bo wiemy, jak jesteście zapracowane. Sam miałem okazję poznać przez te 16 warsztatów i wszystkie szkolenia Pauli, jak dużo czasu poświęcacie na ćwiczenia na swoje klientki i nie tylko, w związku z czym no nie chcieliśmy też zawracać Wam głowy tworzeniem strony. Przejdę już teraz będzie z górki. Strona przede wszystkim będzie zarówno na mobile, czyli na telefon, jak i na desktop, czyli będzie responsywna. Pod koniec filmu będzie link, w którym już niektórym zresztą wysłałem. Jest to takie demo, które pokazuje, jak ta strona wygląda. Wybraliśmy taki typowy wzór, który następnie będziecie mogły modyfikować i edytować. Co to znaczy? To znaczy dla każdej z Was, która będzie chciała skorzystać z tej usługi, przygotowaliśmy prostego PDF-a, właściwie przygotował Piotrek, bo to Piotrek jest tutaj motorem napędowym tego działania i to on tu gra pierwsze skrzypce. Dodaliśmy też bardzo prosty system łączenia się przez telefon z numeru, który na stronie pokażecie. Tu jest krótkie wideo pokazujące, jak ta strona wygląda na desktopie i na mobilu. To jest właśnie na tym demo 1.osinkowska.com.pl. Te treści, tytuły czy podtytuły, zarówno jak zdjęcia, są oczywiście przykładowe. Co jest bardzo ważne? To, co Wy musicie zrobić, oczywiście w czym my Wam pomagamy, to przede wszystkim domena, serwer i zdjęcia. Co to znaczy? No, domena to przede wszystkim adres Waszej strony i musicie ją sprawdzić. My Wam potem pokażemy, czy dana domena jest wolna. W tym przypadku jest to twójsalon.pl. Tak? Druga sprawa to jest, i tą domenę można sprawdzić na ovh.pl, ale też Was potem poinformujemy. Oczywiście te osoby, które będą zainteresowane, żeby też nie zaśmiecać informacjami Waszych skrzynek. Druga sprawa to jest serwer, na którym będą Piotrek mi pisze różne wzory, na którym będą Wasze dane przechowywane, a kolejna sprawa to zdjęcia, które albo same wykonujecie i macie je w swojej bazie, albo potrzebujecie pomocy i tutaj polecalibyśmy różnego rodzaju stoki typu Shutterstock, Pound5 czy stock.pl. Cały czas jest wyświetlana ta prezentacja, już dochodzimy jakby do końca, czyli do ostatniej podstrony kontakt, która wygląda w ten sposób. Kolejną rzeczą, którą jest, każdą z tych podstron możecie edytować. Jak to robimy? Dostajecie od nas PDF-a, którego przygotował Piotrek. On teraz powinien się wyświetlić, nie wiem, czy ja może mam opóźnienie.
Z lewej strony jest pokazane tekst do wpisania, to jest to błękitne pole z czerwoną ramką. Granatowe to są hasła do wpisania. No i zdjęcia do dodania, to jest jeszcze inna ikona. I teraz tak, wy jedyne co robicie, to wypełniacie na tym PDF-ie treść, którą my następnie nanosimy na ten szablon, czyli robimy tą pracę za was i wysyłacie nam poszczególne zdjęcia, które my też dopasowujemy. Kolejna sprawa, no tutaj może, nie wiem czy to będzie, czy to jest film, trudno mi powiedzieć, tak, to jest film. Czy nie? To nie jest film chyba. Dobrze. To jest ten PDF, który my wam będziemy dostarczać, żebyście wy mogły edytować stronę, którą macie pod tym linkiem, o którym mówiłem wcześniej, czyli demo1.osinkowska.com.pl. Dzięki temu powstaje ta strona bardzo prosto, czyli w szybkich krokach. Pierwsza to jest domena i serwer, następnie wy przeglądacie demo i zastanawiacie się, jakich treści użyć na tej stronie i jakie zdjęcia włożyć. Robicie nam taką paczkę, przesyłacie ją za pomocą WeTransfera lub na nasz serwer bezpośrednio. My wówczas wszystko, Piotrek ze mną już wszystko komponuje tak, żeby ta strona zaczęła istnieć. Macie oczywiście możliwość poprawek. W zdjęciach pomagają wam takie strony jak Pound5, Shutterstock czy Fotolia. Fotolia już chyba nie istnieje, została wciągnięta przez Adobe. Tu możecie wypróbować, to jest ta strona demo, o której wam mówiłem. Tu kilka słów, ale to sobie napisałem bardziej, żeby o czym nie zapomnieć, wsparcie od nas. Tak, i co od nas, i co dzięki temu macie? No macie nowoczesną, biegłą stronę dopasowaną do waszych potrzeb. 5 adresów e-mail w pakiecie, responsywna, czyli dopasowuje się do wielkości ekranu, transfer jest bez limitu, 2 maile z poprawkami, z zmianami gratis, 100 gigabajtów wolnego miejsca na serwerze, mnóstwo dodatków do wdrożenia w przyszłości, bo o tym oczywiście nie powiedziałem, ale tą stronę cały czas można rozbudowywać, można dodawać nowe, ciekawe rzeczy, tak jak może widziałyście, tam była możliwość zobaczenia przed i po za pomocą suwaka pracy Pauli. Pomoc i oczywiście doradztwo i szybko i prosto, bez konieczności znajomości programów i kodowania. I co najważniejsze, ja już wyłączam tę prezentację, co najważniejsze, całość oprócz oczywiście tych kosztów podstawowych związanych z wzorem, serwerem i domeną, i licencją oczywiście za szablon, będzie kosztowała około 700 zł, więc myślę, że to jest koszt, na który każdy sobie może pozwolić. Są oczywiście minusy. Minusem jest to, że jest to szablon i jest to ograniczone pole manewrów w pewnych obszarach, ale no i oczywiście w zależności od waszego zaangażowania, no termin realizacji może się trochę wydłużyć, bo na początku myśleliśmy, żeby to były góra 2 dni. Jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście taką ofertę dostać w innej formie niż to, co przedstawiłem, to piszcie nam maila, którego już znacie, warsztaty@osinkowska.com.pl. A tymczasem oddaję głos do studia i myślę, że film się już wyrenderował, więc żegnam się z wami i zapraszam tutaj Paulę. Pa, kochani.
And welcome back. Witam ponownie dziewczyny. Mam nadzieję, że Filip trochę Wam rozjaśnił temat dotyczący strony. Ja powiem kilka słów od siebie. Zależy mi na tym, jak wiecie, marketing, jak już wcześniej wspomniałam, jest bardzo ważny. Jeżeli podoba Wam się moja strona, jeżeli podoba Wam się mój marketing, jeżeli podoba Wam się to, jak prowadzę moje kanały social media i również chciałobyście mieć pomoc i wsparcie w prowadzeniu właśnie firmy w taki sam sposób, będziecie miały możliwość korzystania z naszej pomocy za tak naprawdę cenę, której nigdzie w żadnej firmie nie znajdziecie. Będziecie miały wsparcie merytoryczne, wsparcie z tak naprawdę wsparcie graficzne, tak? Od strony graficznej, czyli tej wizualnej, jak te strony mają wyglądać. Oczywiście też nad wszystkim będę trzymała swoją kobiecą rękę, tak żeby wszystko wyglądało ładnie, czysto, schludnie i estetycznie i żeby osoby, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty, no, były zadowolone. In the year 2019, you will be able to, if you like my marketing, because we know that doing the beautiful brows, it's not enough. You also have to have a good marketing. We will also support artists on marketing side. Yes, you will be able to create your own website. And if you are interested or would like to know a bit more about how we are going to do it, of course, send us an email. The email is workshops@osinkowska.com, and we will send the PDF with the video what you will get for not even 200 euros. And this is only one-time payment. Yes, one-time payment. Okay, zaczynamy technikę. Okay, let's start the procedure. Jumping onto the video. Remember that you can still switch the cameras if you want to see the treatment on the screen. Kuba, nie wiem, czy widać już, jest zabieg. Widzicie, dziewczyny, zabieg? Zwróćcie uwagę na sposób, w jaki naciągam brew i jak umieszczam mój mały palec pod brwią. Ręka musi być bardzo stabilna, trzymam urządzenie bardzo nisko. Guys, pay attention on the screen where you can see how I stretch the brow, how I place my small finger and how I hold the handpiece. Remember that the main line can be created in 3 separate movements. Pamiętajcie, że linia może być stworzona w odstępach, nie musi być to jedno pociągnięcie. Zwróćcie uwagę, że powolne wejście w skórę, przód, tył i wychodzimy ze skóry. Więc posuwisto-zwrotny ruch. Witam wszystkie dziewczyny, które dołączają do live'a. Jeżeli macie taką możliwość, proszę udostępnijcie również linki do live'a na swoich kanałach Facebook. I mamy główną linię stworzoną. Teraz zaznaczamy podstawę, czyli linię w miejscu pod łukiem brwi. Jak wiemy, brew dzieli się na 3 części. Mamy tą właśnie dolną część, ogonek, przód i będziemy robić linię łączącą właśnie wszystkie te 3 części brwi. As you know, we can divide the brow into 3 different segments. It's this bottom part of the brow that you can see on the video, the tail and the beginning of the brow. We will connect all the 3 segments with one line at the end of the procedure. Do przodu, do tyłu, bardzo powoli.
Wiem, że mały palec może sprawiać problem wielu z Was, ale na tym właśnie polega cały urok tej techniki. Nie jest ona łatwa. Utrzymuję pracę bardzo czystą, więc ponownie jakby wacikiem czyszczę cały nadmiar pigmentu z brwi, z włosów, tak aby ten rysunek był dla mnie czysty i przejrzysty, żebym niczego nie zatraciła. Super, dziękuję i przepraszam Kamilko, że nie odpowiedziałam na pytanie. Rysunek robię w pozycji leżącej i stojącej. Zaczynam od pozycji leżącej i oczywiście proszę klientka, aby usiadła. Miałaś rację, brwi wyglądają inaczej, kiedy klientka leży, inaczej, kiedy siedzi, więc oczywiście rysunek wykonujemy w dwóch pozycjach. I do the pre-drawing when my client sits up and lies down. I always check the symmetry. Adres warsztaty@osinkowska.com.pl. Na ten również adres e-mail będę prosiła, abyście wysyłały swoje prace na skórkach. Zobaczcie, jak powoli od siebie prowadzę linię i do siebie. Ręka jest bardzo stabilna, ruch jest bardzo wolny. Kiedy czuję, że ruch jest już ograniczony, jakby kończę włos i wracam do miejsca, w którym go skończyłam, aby kontynuować linię. Zawsze kończę na tej głównej linii, na tym guiding line tą linię. I ponownie czyścimy. Pamiętajcie, że linie muszą być bardzo łagodne i bardzo delikatne. Linia, którą teraz widzicie na ekranie, the line that you can see on the screen right now, it's the line that starts our tail. To jest linia, która jakby wyznacza początek naszej końcówki. Jest bardzo, bardzo istotną linią. Jest to technika włosa stworzoną za pomocą urządzenia. Pracuję igłą 0,30. I jestem tak samo zadowolona z efektów pracy, kiedy pracuję igłą 0,18, 0,25, jak również 0,30. Zauważyłem, że ważne jest to właśnie kontrolowanie głębokości pracy. I work with 0,30 dimension. The dimension of the needle is 0,30. Na patyczku, raz jeszcze powiem, do przemywania brwi używam preparatu z zielonego mydła. Zielone mydło rozcieńczone jest z wodą w odpowiednich proporcjach. Informacje o tym, jak je rozcieńczyć, znajdziecie na opakowaniu produktu. Ważne jest, aby nie przemywać czystym produktem. I z jednej strony patyczek jest suchy, z drugiej mokry. Może nie mokry, ale wilgotny, bo też nie może z niego sączyć się płyn. Yes, that's right. I am determining the center hair stroke line. It's like the main line from which with this line I connect all the lines on the bottom. Jeżeli chcecie dołączyć na szkolenie, zapraszam oczywiście do placówki do Warszawy, ale miejcie na uwadze, że nie dopuszczam swoich kursantek do pracy na modelce, jeżeli praca na skórkach nie jest wystarczająco dobra. Technika może wydawać się łatwa, ale pamiętajcie, że modelki to nie jest lateks i fakt, że przychodzą w charakterze modelki, nie daje nam prawa do tego, abyśmy źle wykonały na nich zabieg. Więc jeżeli nie dopracujecie tej techniki na skórce, nie wyciągnięcie jakby jak największej ilości informacji z tego live'a czy warsztatów, w których bierzecie udział, no, musi być praca na skórce dopracowana.
You have to make sure that you practice on latex first. Don't try to work on your client. Perfect the technique on the latex. And of course you can attend the courses at my academy, but I don't allow the students to practice on models if they cannot perform or they cannot create a perfect hair on the latex. You have to know the pattern. How do I know where to place it? You have to know the pattern, and this pattern I will show you at the end of the procedure, and we will practice it together. If you are with us from the beginning of the life, you could see this pattern on the latex. I already showed it. Tak, łokieć jest blisko ciała. Tu było pytanie, czy ręka jest blisko ciała, łokieć. Tak, dokładnie tak, łokieć nie może być w powietrzu. Remember that the elbow cannot be in the air, yes? You have to place the elbow very close to yourself, to your body. And secure it on the bed or on your client. I use pigment for eyebrows, yes? I don't know if I can call it special pigment. This is the eyebrow pigment. Używam pigmentu po prostu do brwi. Co jest bardzo istotne, pamiętajcie, aby używać neutralnych kolorów lub troszkę ciemniejszych do techniki włosa, ponieważ kiedy będziemy używać zbyt chłodnych, no ten włos jeszcze bardziej, jakby ten efekt końcowy po wygojeniu będzie jeszcze chłodniejszy w skórze. Nano Silver również jest dobrym produktem, który można używać do przemywania, jednak z tego co mi wiadomo, tańszy jest właśnie zielone mydło. Skończyłyśmy tak naprawdę szkielet na pierwszej brwi i przeszłam do drugiej brwi. Po przejeździe, po stworzeniu tego szkieletu na pierwszej brwi, Kuba, mogę na chwilkę stop? Pytanie, jak wykonać kopię na drugiej brwi? Pokażę Wam, dziewczyny, po wideo, po tym całym zabiegu. Skoncentrujcie się na tym, jak trzymam skórę, jak napinam skórę, jak kładam rękę. Zapisujcie wszystkie szczegóły, notujcie, bo to jest bardzo ważne, żebyście niczego nie zapomniały. Traktujcie to jako swoje szkolenie, mimo tego, że dzieli nas kamera i odległość też na pewno. Traktujcie to jak szkolenie. Będziemy ćwiczyć na skórkach. Po obejrzeniu filmu i materiału, krok po kroku pokażę Wam cały zabieg raz jeszcze na skórce i wytłumaczę, co, dlaczego robimy. Dobrze? Jeżeli będziecie znały cały ten właśnie układ włosa, bez problemu skopiujecie go na drugiej brwi. Ważne jest, aby wykonać szkielet na jednej brwi, zmazać nasz rysunek dokładnie, tak jak widziałyście. Nakładam znieczulenie na otwartą skórę i później dokładnie to samo robię na drugiej brwi. What's very important is that you have to create this first pattern on one brow, then copy and paste on second brow. So we don't finish the first brow in one go. Yes, we do it step by step. We work on one brow and then we move to the second brow. The pigment brand is Quantum as well on the video, but of course I recommend different brands too. I work with middle speed of the machine, but it also depends what machine you have and what's the maximum speed of your machine. Dziewczyny, ważne jest, bo zawsze pada to pytanie, na jakiej prędkości pracuję. Ważne jest, żebyście też powiedziały, jeżeli macie to pytanie, żebyście mi napisały, jakie urządzenie macie i na jakiej prędkości pracujecie. Padło pytanie, czy możemy zobaczyć szkielet na kartce, zanim przejdziemy do skórki. Tak, pokażę najpierw na kartce w 3 różnych kolorach, aby byłoby Wam łatwiej zrozumieć ten schemat. Dobrze, Kubuś, prosimy dalej. Zwróćcie uwagę, pay attention, że jakby nie ciągnę tej głównej linii za jednym pociągnięciem. Dzielę sobie ją na kilka etapów, jeżeli nie mogę zrobić jej in one go. Pay attention that I don't create this main line with one
in one go, yes? If I feel that I cannot continue my movement, I stop, I changed my hand position, again stretch the skin, and I start from the place where I finished the line. To jest jeden z schematów techniki włosa, którego będę Was uczyła. Jest moim zdaniem on tym najbardziej podstawowym. Ale razem będziemy jakby przechodzić przez kolejne techniki i schematy pigmentacji włosa. Tak, bardzo ważne jest, aby Wasze paznokcie były krótkie, jak widzicie, tak jak moje. Kiedyś też nosiłam długie, niestety trzeba było je skrócić. It's very important that your nails are short. Pamiętajcie, że zgłoszenia na konkurs, przepraszam, znowu użyłam tego słowa, że zgłoszenia na zabawę, w której do wygrania są nagrody, do wygrania, wylosowania, nie wylosowania, wygrania są nagrody, o których mówiłam na początku. Ważne jest, abyście zgłosiły swoją, nie wiem, czemu widzę kamerę stąd, to tak specjalnie? Dobrze. Pogubiłam się. Musicie wysłać zgłoszenie, musicie wysłać maila, że chcecie wziąć udział w zabawie. Zabawa jest tylko dla osób, które oglądają ze mną całego live'a, więc jeżeli chciałobyście dostać urządzenie lub inne rzeczy, o których mówiłam na samym początku, mail warsztaty@osinkowska.com, zgłaszacie swój udział. I tak, czekamy miesiąc na Wasze skórki. Karolinko, będziesz mogła wrócić zawsze do początku. Przepraszam, nie wiedziałam, że nie jesteś od początku. Of course, you can purchase my brow ruler. I will send you later on. If you message me with your email address, so I can send you more information how to order it. Do you have any questions? Dziewczyny, macie jakieś pytania? Zwróćcie uwagę, jak napinam skórę i jak układam palec. Guys, look at the way I place each and every stroke, how I hold my hand, how I stretch the brow, how I create the stroke, how I place my small finger. This is very, very important, and you have to remember about it when you do the hair stroke technique. What's very important, don't push the eye with your small finger. Nie naciskajcie na oko z małym palcem. Tak, teraz powinnyście... Zatrzymał się film. A, dobra, super. Mail jest na Waszym ekranie. If you would like to take the part in the competition and if you would like to have the chance, get the chance to win the prizes, I already... jak jest wymienić? Zapomniałam. I already... Exchange at the beginning on the video. You have to send an email with the name and the surname. This competition is only for the people who take the part in the live video, not for people who watch the live afterwards. Dziewczyny, to jest tylko dla osób, które biorą udział w live teraz, nie dla osób, które ten live będą oglądały jutro, więc wysyłajcie maile, żeby nikt nie był później rozczarowany.
Tak, dokładnie. Najpierw maila ze zgłoszeniem, czyli imię, nazwisko, że będzie się brało udział i będzie się pracowało nad tą techniką przez miesiąc, a na przykład za miesiąc, bo taki jest termin, wysłać skórkę. I don't change the position when I do the strokes. I work from one side. Dziewczyny, pracuję tylko z jednej strony, nie zmieniam swojej pozycji, ale zwróćcie uwagę, że na brwi, która jest bliżej mnie, pracowałam również od siebie. Nie tylko do siebie, ale również był ruch od siebie. Robiąc tą brew klientki lewą, pracuję do siebie. Igła wysunięta jest na 2 mm, co jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że wysuw igły nie powinien świadczyć o głębokości pigmentacji. Co to znaczy? Nieważne, czy macie wysuniętą igłę na 1,5 mm, milimetr bądź też 2, ważne jest, abyście pracowały tylko końcówką igły. I got the question about the depth and the size, the length of the needle. It doesn't matter if the length of the needle is 2 mm or 1.5 or 1 mm. We work only with the tip of the needle. Adres mailowy warsztaty @osinkowska.com.pl. Linia przewodnia wychodzi troszeczkę ciemniejsza. Musimy pamiętać, jak pamiętacie, na samym początku pokazałam Wam, że powinnyśmy najpierw przeanalizować brew klientki. No i tak jak w ombre podstawa jest zawsze ciemniejsza, tak w przypadku włosa ta środkowa część, właśnie część, której przy naszej głównej linii powinna być bardziej nasycona. Przy płytko unaczynionych musimy bardzo płytko pigmentować. Pamiętajcie, że przy skórach europejskich grubość naskórka jest inna w tak naprawdę tej części brwi od najwyższego punktu do końcówki, jak również z przodu brwi. Znieczulenia nie używam przed. I don't prenumb the brows before the procedure. Wróciłam do brwi pierwszej, powtarzamy wszystkie włosy drugi raz. Zwróćcie uwagę na nasycenie włosa. I came back to the first brow, I'm working on the first brow now and we repeat all the strokes once again. You can see the density of each stroke changes. Widzicie zabieg w czasie rzeczywistym. Zwróćcie uwagę, że ja również potrzebuję czasu na to, aby znaleźć miejsce, w którym stawiam włos. Jak trzeba, kilkukrotnie napinam skórę i odgarniam włosy klientki, tak? Żeby dokładnie w to samo miejsce trafić z igłą. 3 razy to jest maksimum, który możecie powtórzyć na włosie. Ja robię 2 razy. I do 2 passes, but the maximum are 3 passes. Można po live, jak najbardziej. Zgłoszenia można wysyłać do 12 w nocy. Wiem, że niektóre osoby zaczynają dopiero live oglądać, nie kontynuują go, tak? Można od początku, prawda? Jakby od początku leci. Wiem, że niektóre osoby oglądają od początku i prawdopodobnie jak my skończymy, one nadal będą kontynuować oglądanie. Więc zgłoszenia można wysyłać do 12 w nocy. Widzę, że padają pytania o urządzenia na sobotę na warsztaty w Szczecinie. Tak, można wziąć urządzenia. You can send emails until 12 in the night tonight, after the live.
Mogę prosić o poprzedni okienko, bo widzę pytanie. Czy i ewentualnie jak można uniknąć efektu rozmycia linii włosa, który z upływem czasu staje się coraz mniej ostry? Nie unikniemy tego. Pamiętajmy, że nasza skóra działa jak gąbka, tak? I wiemy, że mamy różne rodzaje skóry. Ten pigment zawsze będzie rozmywał się w skórze w okolicy brwi. Ale ważne jest, abyśmy właśnie pracowały płytko, żeby to rozmycie było naturalne. Ten włos zawsze będzie delikatnie ostrzejszy, a dookoła niego będzie to subtelne rozmycie. If you would like to come and learn, you are more than welcome. In January we have 7 days intense course only for my foreign artists who subscribe to my channel or who follow me on my social media accounts. And of course the course will be held in English only, and it will cover topics like lips pigmentation with the smudge proof lips technique, hair strokes and ombre brows. And during this course we will practice not only on latex but also on live models. And the price will include accommodation, food and the machine. If you would like to get more information, please email us. Look at the density of each stroke. Still, the beginning and end of each hair is very thin. Dziewczyny, nasycenie, zwróćcie uwagę na nasycenie każdego włoska. Początek i koniec włosa dalej jest bardzo delikatny i bardzo cienki. Macie maksymalne powiększenie. Tutaj kamerę makro, chyba która jest taką jedną z najlepszych, jeżeli chodzi o zbliżenia i precyzyjny widok z kamery. Więc tutaj tak naprawdę niczego nie mogę przed Wami ukryć i dokładnie wszystko widzicie na ekranach. Ile z Was ze mną dalej jest? How many of you are still watching the video? I don't see any comments. Nie widzę żadnych komentarzy, nie widzę pytań. Co myślę o urządzeniu I'm Ink? I'm Ink jest bardzo dobrym urządzeniem, tak jak wiele urządzeń dostępnych na rynku. I tak jak wcześniej wspomniałam, co jest bardzo istotne, to, aby Wasze urządzenie było sprawne. Kiedy prowadzicie włos, musicie widzieć, że włos jest prowadzony bardzo lekko i płynnie, że linia powstaje dokładnie w miejscu, gdzie przeciągnęłyście igłą. Jeżeli urządzenie przestaje dystrybuować równomiernie pigment, czasami jest potrzeba zmienienia kartridża lub wysłania do serwisu. Pamiętajcie, że urządzenie gra bardzo ważną rolę w pigmentacji. Tak, igły od 0,18 do 0,35 są bardzo dobrymi igłami do pracy. Ważne jest, żeby pracować bardzo płytko. Cieszę się, że ze mną wszystkie jesteście i że ćwiczycie. Poćwiczcie ruch. Jeżeli macie urządzenia, przygotujcie pigment i powoli prowadźcie same linie. Nie musicie od razu tworzyć całego układu włosa. If you are with me and you have latex and machine ready, try to practice only lines. Yes, don't start with the creation of the whole hair pattern. Justynka, jesteś najlepsza. Czy bez obaw możemy robić włos na skórze płytko unaczynionej?
Z doświadczenia wiem, że mamy tak naprawdę płytko unaczyniona skóra może się różnić od płytko unaczynionej. Mamy skóry, które są bardzo transparentne, uroda skandynawska, gdzie skóra jest bardzo, bardzo cienka, lub osoby starsze, gdzie skóra również jest płytko unaczyniona i widzimy wszystkie naczynia. Skóra już nie jest aż tak jędrna, więc tak naprawdę to od nas zależy. No, pamiętajcie, że nawet tworząc technikę ombre, musimy przy takich skórach być bardzo ostrożni. Możemy zrobić włos, ale musimy prowadzić go bardzo delikatnie. Ale tak jak mówię, należy najpierw ocenić, jak płytko unaczyniona jest skóra. O, Natalka, cieszę się, że dołączyłaś. Natalia Czyżowska. Bardzo proszę, mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy i gratuluję. Witam Asieńko, witam wszystkie osoby, które dołączają. If you are interested in the course, please email us now. Philip will reply to your comment and will write the email for English workshops at osinkowska.com. To jest dobre pytanie. Tak, nie używam lupy. Uważam, że szkoda naszego wzroku, który i tak jest bardzo wytężony przy nadmiernej pracy. Musicie po prostu to wyćwiczyć i wypracować. Zwróćcie uwagę, że ja w ogóle się tutaj nie śpieszę. Przecieram każdy włos, przecieram miejsce zabiegowe i powoli prowadzę każdą linię. Jeżeli wiem, że dokładnie nie trafiłam, bądź mój ruch nie jest pewny, przerywam zabieg. Przerywam zabieg. Mam na myśli tutaj, że przerywam ruch, kiedy robię tą linię. Nie, ja pracuję tylko z ringami. Mam też bardzo dobre oświetlenie tutaj w studiu, jak również mam bardzo dużo światła dziennego. I have lots of daily light at my academy, and I work under the ring light. The needle thickness is 0.30. Powoli traktujemy pigmentację jak jogę. To jest moment, w którym powinnyście się wyciszyć, a na pewno nie stresować i nie śpieszyć. Tak? Pośpiech klientki nie powinien wywołać Was, nie wiem, paniki bądź też stresu. Jeżeli klientka chce wyjść z pięknymi brwiami, siedzi tak długo, jak to jest potrzebne i tak długo, aż ukończycie zabieg, tak? I będziecie zadowolone. Oczywiście nie przepracowując brwi. You are very welcome. I hope to see you very soon. I showed you the full brow. The first brow was the full brow. Again, I applied the anesthetic. And here I already did the second pass. Dziewczyny, tutaj przyspieszyłam tą brew troszeczkę. Dokładnie powtarzamy wszystkie kroki na tej brwi, czyli raz jeszcze powtarzamy każdy włos. Tą brew nie pokazałam krok po kroku. Będzie wideo pełne, 1,5 godzinne, załadowane na YouTube, jeżeli będziecie chciały wrócić. Zależy mi, abyście zobaczyły całą jedną brew, efekt końcowy. Oczywiście widzicie również tutaj ten poprzedzający finalny krok pigmentacji, czyli powtórzenie włosów łączących
I przejdziemy do pracy na skórkach, bo bardzo łatwo się ogląda i bardzo łatwo to wygląda, ale w praktyce już jest trochę inaczej. Monia, cieplejsze bądź neutralne. Brwi w zależności od rodzaju skóry, jak również od tego, jak jak skóra przyjmuje pigment, zajmuje tak naprawdę od 2 do 4 godzin. The whole procedure, depending on the client's skin, takes from 2 to 4 hours. Znieczulenie, tutaj padło pytanie, jak nakładasz znieczulenie na pierwszą brew i robisz drugą, to ile to znieczulenie jest na skórze? No, znieczulenie jest na skórze do momentu, aż nie skończę brwi, którą robię. I tak, jeżeli wracam na brew, którą robiłam, na której jest znieczulenie, zmywam. Pozdrów chłopaka, bo niech faceci dzisiaj nie marudzą, macie czas teraz ze mną na szkolenie. Now we do the shading. Teraz cieniujemy. Zwróćcie uwagę, że cieniujemy delikatnie pomiędzy włosami, bardzo ostrożnie, zmywając tak naprawdę jakby segment po segmencie, nie wiem, czy mogę nazwać to segmentem, ale miejsce po miejscu, tak, które chcę delikatnie zacieniować. No, to participate in the contest, you have to send an email that you want to participate in the constant, yes? And the latex you have to send by the end of this month. I just want to make sure that only the people who watch this live take the part in the competition. Witam Olga. Mam nadzieję, że leczo będzie dobre. Ale cieszę się, że jesteś. Tak, Filip komentuje, że też chce. Jak Wam się podoba efekt i technika? Co o niej myślicie? Chętnie usłyszę Wasze opinie. Guys, do you like this technique so far? Yes, I do the shading with the same needle. Tak? Cieniuję dokładnie tą samą igłą. So please, if you want to participate, send an email with your name and surname. And don't forget to send the latex by the end of this month. Jak widzicie i pamiętajcie, że to nie ja komentuję pod filmikami. Za komentarze odpowiedzialny jest Filip. Fifi, nasz Fifi. Send your best eyebrow. Yes, and of course I would like to see as many pairs of brows as you can do, but remember that not the number of eyebrows matters, but the quality of your work. Cieszę się, że podoba Wam się efekt, jestem z tego bardzo zadowolona. No już bardziej dokładnie nie bylibyśmy w stanie Wam pokazać tej techniki. Gdybym wykonywała ją na modelce, byłby problem z łapaniem ostrości tak dokładną kamerą makro.
Tak, cieniuję dokładnie tym samym kolorem, pigmentuję tą samą igłą. Możecie wziąć ciemniejszy pigment, jeżeli chcecie uzyskać nasycenie w środkowej części lub ta brew ma być delikatnie ciemniejsza, ale tym samym kolorem również możecie to zrobić. Znieczulam brew blue gelem, tradycyjnie, bardzo cienką warstwę. I pre-numb the brows with blue gel. Zrobimy wideo, które będzie porównywało technikę microbladingu i technikę włosa, też niebawem. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy również będzie na kanale. Jeżeli trafiają do Was klientki, które po 2 latach od pigmentacji mają bardzo ciemny, gruby, brzydki włos, to znaczy, że pigmentacja nie została dobrze wykonana. Najczęściej właśnie te brwi wyglądają, jakby były robione bardzo ciemnym, grafitowym kolorem. Ja zawsze jestem zdania, że warto jest wykonać zabieg na czystej skórze, więc odsyłam klientki na laser. I tutaj nie dam się przekonać do tego, że klientki się boją, że klientki nie chcą iść na usuwanie laserowego. Przekonuję je do momentu, aż wyczerpię tak naprawdę wszystkie swoje argumenty. I zawsze jestem w stanie wytłumaczyć im, że praca, którą wykonam na źle zrobionych wcześniej brwiach, nie będzie ich satysfakcjonowała. Po jakimś czasie tak naprawdę znowu będą niezadowolone, szukały pomocy u kogoś innego. I panie potrafią usuwać po pół roku czy rok swoje brwi, a później przychodzą na finalny zabieg. Nie jestem za tym, aby korygować po kimś pracę, której nie można skorygować. Witam Cię, kochana Sandro. Mam nadzieję, że będziesz z nami do końca. Tutaj wysuw mam cały czas na 2 mm, ale możemy ją troszkę zmienić. A Monika, a czy mogłabym, bo pamiętajcie dziewczyny, że ja widzę, jeżeli chodzi o pytania, ja je widzę troszeczkę z opóźnieniem i niekiedy one mi się wszystkie nagle pojawiają i któreś mogą mi umknąć. Czy mogłybyście powtórzyć pytanie? How long you have to practice on latex? You have to practice on latex until you know every step of the hair pattern, yes, and you work confidently confidently, yes, with confidence, not confidently. Jest ciężko mówić w 2 językach. Jeszcze nie spaliśmy do 4 rano, bo nagrywaliśmy jeszcze inne wideo, więc przepraszam, jeżeli popełniam błędy. Nie, technika nie jest łatwa. No, this technique is not easy. I do the shading with the same needle. No, of course you can do the shading during the second procedure, when your client comes back for the touch-up. Możecie wykonać cieniowanie podczas drugiego zabiegu, kiedy klientka wraca na drugi zabieg. I jest to bardziej preferowana technika przeze mnie. I'm using the same color. Live z metody pudrowej był już na moim kanale, więc można na YouTubie znaleźć film z techniki pudrowej. Tak. Oczywiście, tak jak kiedyś już wspomniałam, nie tak dawno na moim innych kanałach, zamieścimy niedługo również technikę bardziej zaawansowaną dla osób, które przeszły już pracę segmentową. Tak, cieniujemy tylko i wyłącznie poza włosami. Możecie delikatnie najechać włos, ale bardzo ostrożnie, tak jak widzicie na wideo, inaczej nie będzie sensu robienia włosa. We do the shading between the hairs. Between the hair. Very gently and very slowly.
Live będzie można otworzyć jeszcze dzisiaj na YouTubie. Cieniuję tylko niektóre segmenty. Zwróćcie uwagę, że to są segmenty w podstawie brwi oraz przy głównej linii. Oraz miejscu, gdzie moja klientka tutaj akurat nie miała włosów, czyli przy końcówce. Tak, tylko pamiętajcie, że pozostałe live'y mają po 5-6 godzin, więc musicie sobie zarezerwować troszkę czasu. Tutaj zobaczycie na ekranie zdjęcie wykonane z telefonu bezpośrednio po zabiegu, z cieniowaniem i bez cieniowania. Zwróćcie uwagę też, że Kuba, możesz na chwilkę zatrzymać, proszę? Możecie zwrócić uwagę, że ton skóry jest inny, więc jak wykonujecie zdjęcia swoich klientek i widzicie, że aparat łapie zdjęcia ciepłe i zimne światło, wykonujcie wiele zdjęć w ciepłej i zimnej tonacji, tak aby wybrać najlepsze i żeby pasowało do zdjęcia przed. No i na ekranie widzicie ten efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałabym też wiedzieć, czy macie jakieś pytania dotyczące zabiegu, zanim przejdziemy do praktyki na skórkach. Guys, we finished the brow procedure. I would like to know if you have any questions. If so, please ask me now before we move to practical part, and we will practice on latex now. Sandra, Ty wiesz, że niedługo Ty i Kasia Pyrek przyjeżdżacie do mnie na szkolenie do Warszawy. Dziewczyny ze Szczecina wykonały wyjątkowo piękne prace. Laura Zielińska, Kasia Pyrek i Sandra przyjeżdżacie do mnie na jednodniowe szkolenie z techniki włosa z praktyką na modelce i terminy Wam również podam jeszcze w ten weekend. Albo właśnie w Szczecinie, jak będziemy się widzieć. Cieszę się, że włosy Wam się, że technika Wam się podoba. Jeżeli chodzi o terminy, są dostępne na stronie. Możecie też pisać maila, Filip na pewno Wam odpowie, bądź też dzwonić, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Dobra, to będziemy przechodzić do praktyki na... Słucham? Dobrze. Będziemy przechodzić do skórek, więc dam Wam, dziewczyny, minutę, bo wiem, że nie wszystkie możecie mieć pigmenty i przyrządy gotowe. Przygotujcie swoje skórki, narysujcie 2 brwi na skórce. Wracamy za minutę, dobrze? Jeżeli znajdziecie czas, jeżeli podobał Wam się zabieg, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i udostępnijcie oczywiście live. Za sekundę się widzimy.
Jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że dziewczyny jesteście ze mną. Musiałam przygotować wszystko, dzięki czemu będę mogła pokazać Wam właśnie pigmentację na skórkach, ale zanim to nastąpi, rozpakuję Quantum. Nie czytałam Waszych komentarzy, bo mnie nie było. Nie wiem, czy jakieś są. Okej, powiem Wam tak, skomentuję tą sprawę pierwszy i ostatni raz w bardzo delikatny sposób, bo nie po to poświęcam swój czas innych osób i swoją energię na robienie wszystkiego w najlepszy sposób, jaki tylko potrafię. Jedne osoby zamiast poświęcić ten czas na tworzenie swoich firm, tworzenie swoich działalności, potrafią tworzyć przeróżne historie, a jak wiemy, hejt jest bardziej popierany, chociaż udowodniłyście mi wczoraj i dzisiaj, że tak nie jest. Myślę, że każda z nas jest osobą myślącą i wie, w którym kierunku tak naprawdę idzie. I jestem... Nie chcę, żeby takie rzeczy tak naprawdę miały na mnie jakikolwiek wpływ i tak naprawdę jeżeli mają, to tylko motywują mnie do dalszego działania i robienia jeszcze większej ilości rzeczy. I jeżeli chodzi o marketing, oczywiście mam marketing, mam osoby, które bardzo ciężko ze mną pracują na to, co robimy. Każde wideo, jak widziałyście, to nie jest kamerka postawiona przed komputerem, tylko jest to cały sprzęt, który był rozkładany przez kilka godzin. Tak samo jest z wszystkimi filmami, które są nagrywane na YouTube, z warsztatami, w których bierzecie udział, więc wierzę, że jaką energię dajecie, taką energię tak naprawdę dostajecie w zamian i też ta energia pozwala Wam się dalej rozwijać. Więc osoby, które chcą się paprać w swoim hejcie, chcą się paprać w wyciąganiu rzeczy, dodawaniu swoich kolejnych informacji z 2016, 2017, 2009 roku, niech to robią. Nie mam zamiaru dalej brać w tym czynnego udziału. Myślę, że wielu z Was już się to opatrzyło i macie tego dość. Ja mam tego dość, nie będę tego tak naprawdę akceptowała, ale na pewno dalej będę kontynuowała to, co robię i żaden hejt nie będzie miał wpływu na to, że to zaprzestanę, wręcz odwrotnie, tak? Więc dziewczyny, zachęcam Was do nauki, zachęcam Was do wzajemnej pomocy, do szerzenia dobrego słowa i tak jak mówię, udowodniłyście mi wczoraj, że jesteście wspaniałe. Nie będę ukrywała, że mnie to nie dotyka. Dotyka mnie to bardzo, każde słowo jest raniące i mogłabym również dać swoją odpowiedź na wszystkie zarzuty, które są mi stawiane i również wklejać odpowiedzi bądź też dowody, które również mam. Ale po co? Po co mam marnować czas na coś, co mnie rani lub wywołuje we mnie przykre uczucia? Nie o to tu w tym chodzi i na tym skończę jakby polemikę na ten temat, bo szkoda mi Waszego i mojego czasu. Więc przechodzimy do ćwiczeń. A teraz unboxing naszego dziecka. Dobra, mogę? Tak? Więc tak, jak wiecie, nie dystrybuowałam nigdy żadnej firmy i z różnych względów. Do końca nie pracowało dobrze mi się urządzeniem, urządzenia były zbyt drogie, kursantki, które do końca nie wiedziały, czy chcą rozpocząć swoją drogę w makijażu permanentnym, musiały brać kredyty, pożyczki na urządzenia. Chciałam stworzyć urządzenie, które będzie spełniało jakby będzie miało wszystkie zalety, których zawsze mi brakowało w urządzeniu, plus będzie dawało Wam możliwości wejścia w tą branżę nie za takie pieniądze, no, za jakie dziewczyny musiały wydawać do tego czasu. Więc pokażę Wam teraz Quantum i powiem o kilku cechach tego urządzenia, ale tak jak
mówię, to nie o tym dzisiejszy film, więc pokrótce wymienię to, na czym najbardziej mi zależało. Quantum jest zapakowane w piękne opakowanie, bardzo minimalistyczne, na którym mi zależało. Pudełko jest bardzo miękkie i grube, w transporcie na pewno Wam się nie zepsuje, a wiem, że wiele z Was podróżuje pomiędzy salonami. Pudełko otwieramy od dołu i w pudełku na górze znajdziecie krótką notatkę ode mnie, warunki gwarancje oraz całą instrukcję urządzenia Quantum. To, co jest również w opakowaniu w pudełku. Z tyłu znajdziecie, jak podłączyć urządzenie oraz całą instrukcję obsługi. Co jest bardzo ważne? Ważne dla mnie jest to, aby każda z Was czuła, że to urządzenie nie reprezentuje żadnej innej firmy, jak tylko Wasz salon. Ale o tym za chwilkę, bo Filip wie, że ja lubię wyprzedzać. Urządzenie zabezpieczone jest od góry również folią. Jest bardzo małe i kompaktowe. Jest w folii. Bardzo małe i kompaktowe, jak możecie zobaczyć. Przepraszam za stan moich paznokci. Jest bardzo małe i kompaktowe. Macie na nim 7 guzików. Każdy jest podpisany innym miejscem jakby zabiegowym, czyli brwi, oczy, usta i pigmentacja medyczna, plus minus, gdybyście chciały również regulować prędkość urządzenia oraz przycisk do włączenia. Jak widzicie, jest bardzo mała, zmieszczę sobie ją w ręce, to też jest bardzo ważne. Większość urządzeń zajmuje nam 3/4 naszego stolika i nie jesteśmy nic więcej zmieścić na stoliku. I will say in English in a minute too. To jest urządzenie. I teraz tak, duży plus. Nauczyłam się do doświadczenia, że każde urządzenie bez względu na wszystko może nam płatać figle. Nie raz, a 2 razy w salonie zabrakło mi prądu i miałam problem z dokończeniem pigmentacji. Dlatego też to urządzenie ma wbudowaną baterię i działa przez 10 godzin od naładowania, czyli w nocy ładujecie, 10 godzin możecie nim pracować i tak naprawdę macie zbędną ilość kabli przy urządzeniu. Odkładam na bok, bo chcę przejść z Wami do ćwiczenia. Rączka również w opakowaniu z moją ulubioną folią. Widzimy urządzenie. Tak, wyciągnę je teraz z opakowania. Urządzenie również jest w folii. Mamy na nim wygrawerowane logo Quantum i teraz duża zaleta tego urządzenia, albo taki mały plus, który chcieliśmy, abyście od nas dostały i dostali, to, że każda osoba, która zamówi urządzenie, może mieć tą rączkę personalizowaną. Co to znaczy? Nie reprezentujecie firmy Osinkowska i mnie. Reprezentujecie siebie, swój artyzm, swój warsztat. Na każdej rączce urządzenia, którego zamówicie, możemy wygrawerować Wasze imię, nazwę Waszej firmy, imię pracownika, który pracuje u Was w salonie i wykonuje zabieg. Nikt Wam również tego urządzenia na pewno nigdzie nie zabierze, jak również nie podmieni, a różne historie dziewczyny opowiadały, więc będziecie wiedziały, że urządzenie jest Wasze. Klientki będą widziały również Wasze imię i nazwisko na urządzeniu. Rączka, co jest bardzo ważne, w kolejnym pudełku, to ja akurat to pokażę, mamy adapter i jest kabel do rączki. Przepraszam za... Jest kabel do rączki, który z jednej strony ma końcówkę USB, którą podłączamy do urządzenia. I to, co najczęściej nam się w urządzeniach psuje, to, że mamy wbudowany kabel w rączkę. Tutaj macie po prostu jacka, który przyłączacie do urządzenia do rączki. Tak? Więc jeżeli podróżujecie, zawsze możecie wyłączyć, wyciągnąć i spakować osobno kable i urządzenie. Ja teraz to urządzenie podłączę.
Co jest jeszcze bardzo dużym plusem, to to, że w każdym urządzeniu otrzymujecie igły kartridżowe, jest ich 15 sztuk w tym opakowaniu, ale w opakowaniu na rączkę dostaniecie jeszcze jedną sztukę kartridża za darmo, tak, w cenie urządzenia, bo nie powinnam mówić za darmo. Kartridże będą kosztowały 14 zł. W momencie, kiedy będziecie czuły, że kartridż z jakichś powodów nie podaje Wam pigmentu lub wydaje Wam się, że jest wadliwy, odsyłacie go do nas, wysyłamy Wam nowy, więc nie wyrzucacie go do kosza. Oczywiście do pojemnika na odpady, ale odsyłacie do nas i odeślemy Wam oczywiście nowy. Oczywiście też te kartridże zostaną wcześniej sprawdzone i nie chciałabym utrzymywać zużytych kartridży, tak? Ale dostajecie takie urządzenie. I teraz cena katalogowa dla wszystkich osób, które nigdy nie brały czynnego udziału w moich warsztatach, nigdy nie były uczestniczkami żadnych z moich szkoleń. Jest to cena 9900 brutto. Dla wszystkich kursantek i uczestniczek warsztatów jest to cena 5900 brutto. Pokrótce. Kolejną bardzo ważną informacją, którą mam, jest informacja dla osób, które prowadzą szkolenia. Będziemy wspierali osoby, które są już szkoleniowcami, które nie mają dobrych urządzeń i chcą mieć urządzenia w przystępnych cenach dla swoich kursantów. Ale to nie wszystko. Jeżeli zobaczę, no nie każdy będzie mógł to urządzenie tak naprawdę dalej jakby sprzedawać, dystrybuować, ale jeżeli zobaczę, że jesteście bardzo dobrymi szkoleniowcami, bardzo dobrymi artystami i chcecie zacząć prowadzić szkolenia z makijażu permanentnego, ale brakuje Wam właśnie pomocy marketingowej, materiałów szkoleniowych, prezentacji, wszystko dla Was przygotujemy. Przygotujemy prezentację pod Waszą technikę, przygotujemy wideo pod Waszą technikę, wszystkie materiały promocyjne pod Waszą technikę, którą po prostu będzie wystarczyło, abyście dali do drukarni i wydrukowali. Więc poziom Waszego marketingu będzie równie na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście warunkiem jest bardzo dobry warsztat pracy. A wiem, że dziewczyn jest bardzo dużo, które chcą zacząć, nie wiedzą jak, bo właśnie tego wsparcia nie mają. I teraz tak, widzę pytanie dotyczące tyle o urządzeniu, to było pokrótce. Pokażę teraz kartridż, żebyście zobaczyły sobie, jak on wygląda. Jest to kartridż, który jest wkręcany w urządzenie do rączki, tak? I teraz tak, kartridż żadnych innych urządzeń ani firm nie będzie pasował do urządzenia. To od razu mówię. Można kupić na raty bez problemu i będzie to można zrobić przez sklep, który niedługo będzie dostępny. Kartridż jest zapakowany, oczywiście sterylnie zapakowany. Z tyłu mamy napisane, że jest to właśnie kartridż jednopunktowy, sterylnie zapakowany, jednorazowego użytku i go otwieramy. Ja sobie założę rękawiczki, bo teraz będziemy rysować, a jestem przyzwyczajona, że pracuję z rękawiczkami. Tak, 2019 rok będzie skoncentrowany na Was. Nie na mnie, tylko na Was, na doskonaleniu Waszego warsztatu, Waszego biznesu, pozyskiwaniu klientek dla dobrych artystek. Wiemy, że tak jak w medycynie estetycznej walczymy z wiatrakami i chcemy pozbyć się osób, które wykonują zabiegi na bardzo niskim poziomie, tutaj również może z wiatrakami walczyć nie będziemy, ale na pewno będziemy pomagać w pozyskiwaniu klientek dla dziewczyn, które pięknie pigmentują, ale mają z tym problem. I tak, kartridż otwieramy i wkręcamy w urządzenie. Rączkę, żebyście nie musiały za każdym razem klikać na urządzenie, włączać i wyłączać urządzenia, włączacie na urządzeniu u góry, tak? Tylko po poprzednim wybraniu jakby programu i urządzenie działa. Po włączeniu regulujecie sobie wysuw igły, zanim umieścicie ją tak naprawdę w taśmie. Dobrze?
Tak, cena dla osób cena katalogowa to jest 9,900, dla osób, które brały udział w szkoleniach i warsztatach jest to cena 5,900, kartridże kosztują 14 zł. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o urządzenie. O, widzicie z bliska kartridż i igłę. Tak? Tyle z mojej strony o urządzeniu. Przechodzimy do zajęć praktycznych. Tak? Czyli tak, macie narysowane skórki macie narysowane brwi na skórkach? Chcę słyszeć. Ile osób nas jeszcze ogląda? Są? Please draw the eyebrows on latex. I proszę Was, nie wysyłajcie mi wiadomości dotyczących jakby komentarzy, które są wklejane na grupie w Microblading czy Makijaż Permanentny Polska, bo naprawdę to nie jest odpowiedni czas. Są osoby, którym bardzo zależy, żeby ten live i zależało, żeby ten live nie miał miejsca. Jest tego skutek odwrotny, więc przechodzimy do praktyki, dobra? Więc jak nie macie sprzętu, bierzemy ołówek. I teraz tak, była prośba, abyśmy najpierw narysowali kredkami i ołówkiem, więc poproszę kartkę i jakby ołówek, jakbym mogła. Kartkę i ołówek? Mhm. Dobra, mam kartek, a kartek. Weź. Teraz tak, mam te naklejki, które będziecie mogły również zakupić przez stronę, jak również wygrać w zabawie, tak? Więc wezmę jedną naklejkę i nakleję ją na skórce, przepraszam, na kartce, zanim na skórce. Nie zrobiłam tego trochę prosto, ale to odsunę również urządzenie. I teraz tak. Pamiętajcie, jak leży Wasza klientka. I tak jak, so we will draw the brows. Sorry, I forgot to speak in English. We will draw on paper now. So, let's summarize the pre-drawing. If the brow starts at 1 centimeter from the middle part of the face, the highest point of the brow will be 4.5. And the tail will finish at 7 centimeters. Ok? Dziewczyny, jeżeli brew zaczyna nam się na 1 cm od początku twarzy, od środka twarzy klientki, to najwyższy punkt będzie 4,5 i końcówka na 7 cm, tak? Jeżeli brew zaczyna się 1,5
cm od środka twarzy klientki, to najwyższy punkt będzie miał na 5 cm, a końcówka będzie na 7,5 cm. Ok? Jest to jasne? Tak, Ewunia, miałaś rację, że będzie więcej niż 3 godziny. Nie umiem się z Wami rozstać, więc na pewno do północy posiedzimy. Chłopaki już się cieszą, widzę ten uśmiech na twarzy. Dobra, to teraz tak. Narysuję brew. Może nawet nie brew, a punkty, żebym mogła później ładnie wyrysować włosy. I zrobię też to może ołówkiem. Zacznę sobie 1,5 cm. Pięć i 7,5. Tak? Zarysuję sobie podstawę brwi, jakby zaznaczę, że będzie u mnie na 1 cm i zaznaczę ją kropeczką. I rysujemy prostą linię równoległą do góry, zaokrąglenie w podstawie. Tak? I górę. I również prostą linię w dół. I mam brew. Pamiętajcie, żeby Wasz rysunek był również poprawny, tak? Bo inaczej nie będziemy w stanie narysować poprawnego włosa. Jest? Dobra. I teraz tak. Pamiętacie, że nie lubię ostrych początków. Złagodzimy sobie. Ja zawsze biorę tak jakby 0,5 centymetra i górę odcinam. Okay, so we start to draw the brow. I don't know which part I already said, but we draw the brow at 1,5, 5 and 7,5 centimeters. Remember, 4 lines straight, the round area under the arch and above the arch, and rounded beginning of the round beginning of the brow. Yes, I told you not once but many times in my videos that I don't like round straight beginnings. It has to be a little bit round. Yes, so I always take like half of the centimeter and I draw the line. Jest to, dziewczyny, jasne? I zaczynamy. Pokażę Wam tylko tą technikę, którą będziemy się... zobaczę, czy mam cienkopis. O. Działamy. Rysujemy linię główną, wychodzącą jakby spod łuku, przez środek do góry w dół. Nie musi się kończyć na początku, może być wcześniej, może być delikatnie dalej. Pamiętajcie, że końcówka ma być zawsze łagodna. Czyli ta końcówka włosa ma być łagodna. To nie mają być takie linie. Dobra? Tak? I teraz rysujemy tutaj w podstawie włos, który zaznaczy nam dokładnie moment tej linii pod łukiem. Okay, so we draw the first line, our guiding line, and then we draw the second line
but the line always starts from the line that we created before, yes? So we don't join this way. Nie łączymy w ten sposób. Ona zawsze musi wychodzić z linii wyżej i końcówka musi być bardzo cienka. Dobra. I dalej. Pamiętajcie, że rysując włosy, wychodząc włosami, ten odległość musi być równomierna i włosy muszą dawać efekt takiego zaczesania. Ok. So remember that each and every stroke has to look like you, I don't know, brushed your hair. Yes? They have to go in the same direction. Guys, do you understand in English? If I have to repeat something, please just leave the comment. Remember that this is the way you will practice on paper and then on latex. Dziewczyny, wszystko jasne? Jeżeli jasne, przechodzimy dalej. Pamiętajcie, że tak będziecie ćwiczyć, jeżeli będziecie chciały brać udział w tej całej zabawie, tak? W którym możecie zdobyć fajne rzeczy. I teraz ważne jest, żeby kolejny włos wychodził właśnie z linii głównej, a nie był osobno jakby poza tą częścią. It's important that the next stroke starts on the guiding line, not next to the guiding line, okay? And we start to create the tail of the brow. Yes, you have to work a lot to satisfy the client with the pre-drawing. Mamy to? Chcę wiedzieć, że idę razem z Wami. Jeżeli zrobiłyście zły rysunek, narysujcie raz jeszcze. Wychodzę stąd, nie odtąd, tylko jakby z połowy tego włosa do góry. Nie ma konkretnej ilości w szkielecie. Pamiętajcie, że będziemy jeszcze robić włosy uzupełniające, więc musi być miejsce pomiędzy nimi. There is no certain number in the strokes that you have to place, but remember that we will fill in each space in between. Tak? Dobra. Robimy dalej. Proste linie, delikatne zaokrąglenie, nie zamykamy góry. Straight lines. Don't make them round. Nie zaokrąglajcie tak linii, one mają być proste. A ile godzin minęło? Będziemy musieli jak skończy tą brew, musimy wyłączyć i włączyć jeszcze jakby nowy film, do którego będziecie musieli dołączyć,
ponieważ limit tylko na Facebooku, prawda? Limit na Facebooku to 4 godziny, więc jakby jeszcze raz wejdziemy live. Na YouTubie ten live cały czas będzie taki sam, więc kontynuujemy jakby na live nagranie, ale chwilową przerwę będziemy musieli zrobić. Ale kontynuujmy. Mamy już szkielet w podstawie i w końcówce. Robimy teraz początek. Tak. Widzę, że jest tutaj wiele osób, które brały udział w warsztatach. Ważne jest, żebyście traktowały swoje urządzenie i ruch długopisa jak samolot, czyli powoli wchodzimy w skórę i powoli z niej wychodzimy. To nie jest taki ruch. This is not the movement. It has to be very slow and constant. Nie można krzyżować ze sobą linii, nie możemy tak robić. Ale to jest też coś, co sprawdzam, bo było powiedziane, że nie można, a tak naprawdę nikt nigdy dokładnego przykładu nie dał. Oczywiście rozumiem, że nie można nawarstwić linii w większej ilości, ale krzyżowanie jeszcze do końca nikt naprawdę nam nie udowodnił. Dobra, łączymy. Yes, I work backwards and up toward the head of the brow. Yes, exactly. So first we do the main line, then we fill in the bottom part. We create the line that starts our tail. Yes, and then the front of the brow. I łączymy. Zaczynamy od podstawy. Wychodzę przez środek do początku, przeciągam delikatnie. Wychodzę przez środek do początku, delikatnie przeciągam. Remember that when you connect the lines, it cannot be, when you connect the lines, remember that it cannot be like, you cannot join two hair at the end, here, like this. Always one hair has to be like longer. It's one hair at the end, okay? To musicie mi powiedzieć, nakierować, jak będzie Wam łatwiej, żebym usiadła. Tak by było łatwiej? Dobra, robimy dalej. Wychodzę z włosa, przez środek, kontynuuję do przodu. Przez środek, kontynuuję do przodu. Przez środek, kontynuuję do przodu. I teraz końcówka. I jeden wolny, czyli wychodzę od końcówki, przez środek, wchodzę na włos, wyciągam. I jeden wolny. Wychodzę przez środek i jeden wolny. Ok? I uzupełniamy tylko jakby pozostałości, czyli te dziury, które mamy, uzupełniamy po jednym włosie. Ale co się tutaj stało? Mamy delikatną dziurę w tej części, tak? Jakby początek jest wolny i mamy przestrzeń pomiędzy tą drugą częścią brwi.
Okay, if it's upside down, we will try to change the position of camera. To position, my position. I teraz tak, jeszcze skończę tą brew i zaraz postaramy się jakoś zmienić tą pozycję, ale pamiętajcie, że no, ten sprzęt jest tak tutaj rozstawiony, że może być ciężko go zmienić. We will try to change the position, my position, so you will see the picture of the brow not upside down. But let's connect the brow with the beginning of the brow. Wiecie co, ja się postaram. Nie, nie. Patrz. Tutaj jakby kamera była. No ale ja kartki nie obrócę, bo ruchu mam do siebie. A możesz spróbować tutaj? Próbujemy jeszcze to odbić software'owo. Okay, so if you can wait 1 second, we will try to do our best. Wtedy będzie dobrze. Tutaj by było dobrze. Nie, będzie dobrze, bo będą patrzyli tak jak ja patrzę. Tak. Now is better? Teraz lepiej, dziewczyny? O tak, lepiej. Tak? Muszę znać Waszą opinię. To jest dla mnie bardzo istotne. Yes, I can draw with colors, different colors. Tak, będę rysować zaraz różnymi kolorami, bez problemu. Mogę prosić o 3 różne kredki? A mamy temperówkę tutaj? Pokaż, ja sobie wybiorę te kredki tutaj. Jak widzicie, nawet moje kredki są zastrogane tak, jak te, którymi rysuję. Nie. Właśnie to nie o to chodziło. Dobrze tutaj było. Bo w tym momencie masz tak jak ten, jak zaczniesz robić, to będzie tak jak ty widzisz. No jak? Nie będzie tak, ja widzę bokiem. No dobra, niech tak będzie. Zobaczymy, jak dziewczynom ten pójdzie. O, no. Okay, let's draw the brow. No i teraz jest tak jak ty widzisz.
Nie, czekam aż będzie ustawiony. Jest ustawiony? Ok, so we can continue. We start to pre-draw. Tak, dziewczyny, proszę Cię, nie piszcie o tym. Co Wam mam powiedzieć? Myślę, że nadszedł czas, żebym sama w końcu napisała post na ten temat. Film nie ma temu służyć, ma Wam służyć nauce i nauczeniu się techniki włosa. Osoby, które chcą wierzyć, mają do tego prawo, każdy z nas ma swój rozum. Nie widziałam, ale dostaję od Was wiadomości, więc myślę, że powinnyśmy się skupić na online szkoleniu. Co? Rysujemy. Dobrze by było, żebyście miały kredki w 3 różnych odcieniach i jak zaczniecie rysować, nie wiem gdzie widać, o, jak zaczniecie rysować główną linię, główna linia powinna być najciemniejsza. Dobrze? I główna linia powinna być najciemniejsza i w tym wypadku muszę wymienić kredki, bo wszystkie są ciemne, ale wezmę sobie kredkę jasną zieloną i ciemną zieloną. Myślę, że tak będzie łatwiej. I zostawimy ten fiolet. Co Wy na to? Myślę, że będzie ok. Jak widzicie, ta kredka jest w takim kształcie, bo temperowałam ją jak tą płaską, którą robiłam przed rysunek, ale nic się nie przejmujemy. Tak, wszystkim schną pigmenty w kubeczku, mi również, więc lecimy. Mamy główną linię i podstawę. To są nasze 2 linie wyjściowe, tak? I to jest nasza główna linia i ją zostawię w kolorze fioletowym. Teraz będę wyznaczała. I will now draw with 3 different colors. These are our main lines. I will leave them with the darkest color. In this case is a purple color. Yes? And now we continue. Mamy podstawę, tak? Wychodzimy z linii do góry i dalej. Muszę wyciągnąć sobie skórkę spod spodu, bo mi jest zbyt miękka. O, jestem. Mamy? Mogę kontynuować? Poprawię jeszcze raz te zielone. I tak jak mówiłam, zaznaczamy przód. Proste linie. Różne mogą być. Może mogą być 2, 1. Później będziemy łączyć. Nie, można mniej. Oczywiście można mniej, tylko narysowałam zbyt wąską brewę. Chcę, żebyście dobrze widziały. Pamiętajcie, że mam trochę inny kąt. But always make the brow, the hair longer. Zawsze pamiętajcie, żeby zawsze wyjeżdżamy delikatnie poza rysunek. Delikatnie, milimetr, bo to się wszystko obkurczy. I tyle nam zniknie, ale podstawa będzie zawsze miękka. Łączę teraz sobie całą brew z początkiem.
Jest? No i zmieniam teraz na jasny kolor. Nie wiem, czy nie będzie za jasny. Nie będzie. Prześrodek na włos przeciągam. Prześrodek na włos przeciągam. Prześrodek na włos przeciągam. I to samo robimy tutaj u góry. Nie wiem, czy nie będzie lepiej, jakby to było. Nie wiem, gdzie ta kamera jest. Tak. Jest. Uzupełniamy teraz mniejszymi, krótszymi włosami. Które wychodzą z włosów, nie łączą się, ale są po prostu wolnymi włosami. Można kamerę? I łączymy początek. Nie podoba mi się ten obraz. Nie wiem, czy mnie możesz tutaj rzucić kamerą, czy ona będzie za nisko? No to już lepiej wygląda ta brew. Ja się troszkę przesunę. Dziewczyny, troszkę się przesiądę, bo teraz ta brew wygląda bardziej jak brew nie jest taka rozciągnięta i płaska. Ok? I jeszcze raz zaczniemy krok po kroku. Cieszę się, że brałaś czynny udział w live'ie. Oczywiście dokończ jutro i wysyłaj zgłoszenie, żeby brać udział w zabawie. Musicie być zmotywowany. Ja oczywiście mogę brać 1% udziału w motywowaniu Was do pracy, ale powinnyście już sobie założyć, że ten 2019 rok będzie lepszy i no, właśnie w momentach, kiedy najbardziej się nie chce, powinnyście robić i dawać siebie jak najwięcej. Okay, so I will draw one more brow. I will change the colors, but I have to take the sharpener. Muszę dziewczyny wstać po temperówkę. Sekundkę, mnie nie będzie. Dobra, mam. I got it.
Narysuję sobie najpierw kształt brwi. I zaczynamy ponownie i później przechodzimy już do lateksu. Do rysunku możecie sobie wracać na live'ie, na filmie. Będzie zapisany live na kanale i na Facebooku. Pomarańczowy jest ok? I teraz patrzcie, wychodzę z włosa przez środek na włos z przodu i przeciągam. I to samo na końcówce. Wychodzę z włosa, przez środek linią prostą na włos, przeciągam. I jeden wolny. I teraz wychodzę z włosa, przeciągam. I teraz początek. Pamiętajcie, żeby nie zrobić z początków takie litery N. Chyba nie widać. O, N, że jakby połączenie jest taki w trójkąt. Tylko wychodzimy z mniej więcej tego punktu włosa przez środek i przeciągamy. I teraz wezmę specjalnie raz jeszcze niebieski, ale teraz dopracowujemy tak zwane wisienkę na torcie teraz robimy, ok? Czyli w miejscach, gdzie mamy większe przestrzenie, wychodzimy z zielonego, czyli naszego jakby szkieletu, wolnymi włosami.
Jest? Przechodzimy teraz na skórki. Teraz cięcie, tak? Dziewczyny, dajcie mi sekundę, przełączymy. Jeżeli ktoś ogląda na Facebooku, proszę, bo będziemy kończyć teraz tylko na Facebooku. Live cały czas oglądamy, ok? Ale Facebook musimy zakończyć tą transmisję, bo mijają 4 godziny. Myślałam, że będzie krócej. Mijają 4 godziny i musimy znowu nową transmisję zrobić, do której możecie dołączyć. Jest to jasne? Chyba tak. Dobra, to sekundka, minuta przerwy i wracamy. Tak, Kuba?
Ups. Nie było mnie słychać. I'm still here. We are online. Now we will practice. As I said, we had to again upload live on Facebook as there is a limit of 4 hours. So, we are back. Dziewczyny, jesteśmy z powrotem. Zobaczę tylko, czy wszystkie dziewczyny wracają na Facebook. Mam śliską rękę. Nie chce mi wyjść rękawiczka. No. Ojejku, jest. Kuba, jesteśmy na Facebooku? Kto jest gotowy? Już. Kto jest gotowy? Chcę słyszeć, że jesteście wszystkie gotowe. Jak jesteście, rysujemy. Ponownie naklejam sobie skórkę na... Nie skórkę. Miałam tak mokrą rękę. Okay, so it's time to practice on latex. We are live again on both channels, on Instagram, on Facebook and on YouTube. Jestem, dziewczyny z Wami ponownie. Niżej jest Fifi Live. Możesz przypiąć drugi live do góry. Pineską, odepnij ten na Facebooku i przypnij, żeby dziewczyny miały. Dobra. Ponownie. One more time. I will draw again. A ja nie widzę obrazu, żebym mogła powiedzieć. Tak jak było wcześniej. Obracamy chyba, nie? Tak jest dobrze. Okay. So we draw like during the procedure. 1, 4,5 and 7. Jak na zabiegu. 1, 4,5 i 7. Tutaj to 7 trochę nam przeszło. O. Tak? Wszystkie są. Przepraszam, że za tak późne pory, ale wiem, że większość z Was pracuje. Są różne strefy czasowe, ale mam nadzieję, że macie kawę, albo wino, albo inne napoje, które podtrzymują Was na życiu, przy życiu. Ok. We mark the bottom part, dot, dot, dot. Pamiętajcie, ogonek nie niżej niż początek. I rysujemy. Prosta linia. Tak? I znowu prosta linia. Jesteśmy w łuku i prosta linia w dół. Four straight lines. Yes? Yes. Witam wszystkie dziewczyny nowe, które dołączają. Widzę tutaj dużo nowych nazwisk. Cieszę się, że trafiacie na tego live'a i zachęcam do oglądania również innych filmów. Dobra. Ja już pigment mam gotowy i się właśnie przelał. Szala się przelała. Szala goryczy. Szala goryczy się przelała. Włączamy urządzenie, ale nie całkiem, więc jest jeszcze dobrze. Włączamy urządzenie. O, Prosecco. Prosecco będziemy pić na warsztatach i na szkoleniach. Dobra. Ustawiam sobie urządzenie na 2 mm. Musiałam wytrzeć rękę z pigmentu. Pamiętajcie, że praca ma być czysta. Remember that your work has to be clean. Ok? I nabieramy pigment. Pozwólcie, żeby urządzenie nabrało pigmentu jakby do kartridża. Przytrzymajcie dłużej, ale nie róbcie czegoś takiego, ok? O tak, że macie cały kartridż, później nie wiem jak tutaj mam robić, żeby było widać w pigmencie.
O. Ja go teraz wytrę. I działamy. Bardzo nisko trzymamy urządzenie. Dobrze? Bardzo nisko na palcach. Zobaczcie, prawie na kartridżu. Opieramy na środkowym palcu. I powoli prowadzimy. Do siebie. Nie trzymamy urządzenia jak długopis. Wiem, że tak może Wam się wydawać na nagraniu, ale tak nie jest. Ok? Nie wiem, czy jest takie opóźnienie na Facebooku, ale widzę dopiero jak rysuję. Takie opóźnienie jest. Dobra. O, widzę, że Natalka Łozicka dołączyła, Dominika Rybicka. Witam Was, dziewczyny. Witam, Sandrunia, Ewa, Beatka. Ewa, Ty zawsze musisz wyprzedzić moje pytania. Konferencję miałam ogłosić na samym końcu. Już wcześniej ogłosiłam zabawę z niespodziankami. No ale okej. Tak. Konferencja, jak wiecie, organizowałam 3 międzynarodowe konferencje. Wiele osób powieliło pomysł i też moim zdaniem nie każda z tych eventów jest na wysokim poziomie, ale nie o tym teraz mowa. Co robimy? Robimy konferencje dla osób, które brały udział w warsztatach i tylko i wyłącznie dla moich kursantek, więc zamknięty event w dniu 8 marca, w Dzień Kobiet, zrobimy jeden dzień, event przepełniony wiedzą teoretyczną, praktyczną, z zabawą dla Was, rozmowę z lekarzami. Gościem specjalnym będzie Katalina Popesku, która również zrobi live prezentację i demonstrację jej techniki. Będzie lekarz i na pewno będą znane osoby. I jak dziewczyny wiecie, cena brutto wejścia na konferencję to będzie niecałe 600 zł, tak? Będzie bardzo dużo Prosecco, czyli to, co lubicie najbardziej. Tak, a wiecie, że 9 i 10 marca są nie warsztaty, a targi kosmetyczne, więc 8 marca konferencja, 9 się wyśpicie i pójdziecie sobie na targi. Rysujemy dalej. Mam nadzieję, że przód, tył, przód, tył.
Wszystko się pomieści, wszystkie się pomieścicie. Na pewno liczba niestety będzie ograniczona, ale wszystkie informacje myślę, że zamieścimy do 2 tygodni z pełnym programem. No i tylko zarezerwujcie czas. Mam nadzieję, że mi ufacie i wiecie, że naprawdę będzie fajnie. I teraz górna linia, tak? Dokładnie wychodzimy z guiding. Jest? Delikatnie mocniej. Pamiętajcie, że skóra w zależności od jej grubości wymaga od nas innego nacisku. Sobie sprawdzę właśnie teraz, czy nie pracuje za płytko, więc bierzemy sobie na wacik i zmywam. Czyli tak jak podczas zabiegu. Lubię, jak praca jest czysta, więc sobie wszystko wytrę. I zobaczcie, co się dzieje z guiding line. Widzicie, ona jest jakby bardziej nasycona w środku, bo od niej wyszłam kilka razy. I robimy dalej. Nie widzę pytań na Facebooku, jeżeli tam są, jeżeli mogłabym. Asieńko, napisz proszę na maila warsztaty@osienkowska.com.pl i tam otrzymasz informację, jak zapisać się na szkolenie. Jak Laura miała na nazwisko? Wiem. Okej. Myślałam, że nasza Laura jest. Nasza Laura jest? Gdzie nasza Laura? Jest nasza Laura ze Szczecina, z naszych warsztatów? Na Czajen 90. Paulinko, ważne pytanie. Czy napinając skórę robić to trzeba wzdłuż równolegle do linii? Wzdłuż równolegle do linii? Emilko, sugerowałabym, abyś wróciła do momentu, jak robiłam zabieg, bo nie wiem, czy dokładnie rozumiem Twoje pytanie. To numb the brows, I use blue gel. But you can use also TAC 45 or different anesthetics available on the market. Urządzenie trzymamy pod kątem 80 stopni.
I jak widzicie, ja praktycznie leżę na klientce. Czemu jest wyłączony? Wszystko ok? Tak. Dziewczyny mnie widzą z opóźnieniem? Nie, wiesz co, to może być z różnych miejsc nie. A odśwież jak o jest, ok. Nie, to jest YouTube, a Facebook? No Facebook jestem na początku, dopiero przed robieniem. Ok. Dziewczyny, Laura, P to starsze nazwisko, super, cieszę się, że jesteś. Dziewczyny, nie wiem, czy na Facebooku widzicie to, co widzicie na YouTubie, jakbyście mogły sprawdzić, czy nie mamy problemów, ok? Jak wasza pigmentacja? Pytam dziewczyn. Facebook, YouTube, ok. A jak wasza pigmentacja? Zwolnić z czymś? Mogę prosić o kosz? Początek teraz. Już cieniujesz? Brawo. I mamy szkielet. Laura, pokazać Ci, co mamy? Jako jedyna zostawiłaś. A co to za skórka? Takie piękne włosy wyczarowała po 2 dniach warsztatów osoba całkowicie początkująca, która nigdy nie robiła włosa. Może tak obrócę, o. Widzicie? Tak pięknie. Zmywam, poprawiam. Poprawiam wszystkie włosy raz jeszcze.
Emilia, please check the video when I did the treatment. We stretch the skin that way. Okay? And it would be better, of course, if you see the full procedure one more time. Nie wiem, jaka będzie prędkość na Diva, bo nie wiem, jakie tam są prędkości. Jakbyś mogła mi przybliżyć? O, witam Cię, Aniu, serdecznie. Cieszę się, że dołączyłaś pewnie po całym dniu pracy. Włos na pewno utrudnia w prowadzeniu linii, jak widziałyście podczas zabiegu. Karolinka, na pewno zrobimy brwi, usuń i wiesz, że u mnie zawsze jesteś mile widziana i na pewno wszystko dopracujemy. I też cieszę się, że dołączyłaś do live'a. Widać wszystko? Dominiko, będziesz mogła wrócić do rysunku wstępnego. Zgasła nam lampa, ale chyba to nie przeszkadza też w tym. Wyładował się. Dobrze, i teraz łączenia. Chcę wiedzieć, że wszystkie jesteście już na tym etapie i wszystko zrozumiałyście. Raz, dwa. Daję minutę na napisanie. Please let me know if you finished all the steps. Jesteście wspaniałe. Bardzo się cieszę, że poświęcacie swój czas, że jesteście tutaj ze mną, że doskonalicie swój warsztat, że chcecie się uczyć. Dziękuję za wsparcie. No i co? Kontynuujemy, tak? A jutro jedziemy do Szczecina, bo pojutrze warsztaty z eyelinera i z removera z naszą stałą grupą dziewczyn. I pamiętajcie, że też macie zarezerwować sobie ekstra czas wieczorem w sobotę, bo wychodzimy na miasto na kolację. Jedno łączenie. O, Huan, nasza modelka z prezentacji w Wietnamie dołączyła do live'a. Witam Cię serdecznie, Malwinko. Tak, do włosa używam cieplejszych pigmentów. Martynka, próbuj, próbuj. Łączymy.
jeden wolny. Pamiętajcie, żeby nie zamykać góry. Remember to not close the top part of the brow. We don't want to create the contour on the top line, yes? You have to have the gaps between each stroke. Większymi nie trzeba, wszystko widzę. Wszystko widzę, większymi nie trzeba. Zaraz wszystko powiem i o wszystko zapytam. Dobry wieczór. Tak, żeby pisać na YouTubie, trzeba się zarejestrować i zalogować. Mamy uzupełnioną końcówkę. Ja będę w sobotę. Potwierdzam swoją obecność w Szczecinie. I uzupełniamy podstawę, czyli wychodzimy z jednego włoska i zostawiamy jeden wolny. I początek. Słucham? Słucham? Szalejecie z tymi mailami. No. Dobrze, dobrze, będę miała co robić po godzinach pracy. Zmywamy, ładować telefony, ładować laptopy, robić kawę. I teraz właśnie bym chętnie poprosiła o kawę, jeżeli będę mogła. I mamy brew. Ściągnę tu. Trzeba będzie kamerę jakoś ustawić też, bo nie wiem, żeby to było bardziej... Nie wiem. Jak to ustawić, żeby... Nie, powrotem musi być. Pamiętajcie, że mam pod innym kątem, jeszcze są linie poprzerywane, które sobie zaraz uzupełnię, ale już będziemy cieniować. Dobra.
Uzupełniam włosy, które są delikatnie poprzerywane, a to można powiększyć, nie? O, super. Dziękuję. Przepraszam dziewczyny, ale muszę. I cieniujemy. Jeszcze poprawię sobie tutaj kilka, bo mi to jednak nie da spokoju. Dobra, lepiej. I cieniujemy. Cześć, Kasiu Lewicka. Kasiu pracuje na urządzeniu Quantum. Powiedziałam, Kasiu, twoje nazwisko ze względu na to, że mam dużo Kaś obecnych. Więc to jest urządzenie Quantum. Tak, wiecie, co jest ważne? I teraz taka mała wskazówka. Dziewczyny, które biorą udział w warsztatach, wiedzą, jak sprawdzić swoje urządzenie. Jeżeli prowadzicie włos, zaczniecie prowadzić swoim urządzeniem włos i w pewnym momencie skórka postawi Wam opór i zrobi się coś takiego, to znaczy, że Wasza igła nie pracuje góra-dół równomiernie i rączka jest uszkodzona. Odpowiedziałam na wszystkie pytania? Chyba tak. Dobra. Jeżeli na początku włos nie będzie Wam wychodził, starajcie się wyćwiczyć włos, żeby był dokładnie taki. Nasycony w środku, łagodny na końcu i na początku. Cieniujemy.
Nie, cały czas mam te same obroty. Pracuję na 18 850 obrotów na minutę RPM. W urządzeniach przy cieniowaniu 90 stopni. 850. Beatko, wiem, że na Twoim urządzeniu jest pewnie 120 do 180. Znaczy 180 jest max, tak czy nie? Wszystko da się wyćwiczyć. Nie jesteśmy tatuatorami, którzy muszą mieć talent i żeby na przykład rysować trójwymiarowe rysunki, twarze wyskakujące z pleców i co jest najśmieszniejsze, zarabiają mniej niż my. Wszystko można wyćwiczyć, to jest kwestia godzin poświęconych po pracy, kiedy jesteśmy zmęczone, kiedy nam się nie chce. Beatka, jak 250 u Ciebie jest max, to 170. U mnie brwi włosem kosztują 1800 zł. During the touch-up, during the second procedure, I only correct the strokes that has to be repeated again. That have to be repeated again. It depends. The correction procedure depends. What we will do, może zrobimy film, jak robimy korektę tutaj tych włosów też, nie? What we will do, we will record the video and then we will upload on YouTube how I did the correction to our model from today's life. But we will upload it as a video, not as another live. Prowadzę szkolenia indywidualne, ale uważam, że nie ma sensu, abyś wydawała większą ilość pieniędzy. Szkolenia w placówce są w grupach 3-osobowych, rzadko kiedy są 4 osoby. Poświęcam uwagę każdej dziewczynie. Myślę, że nawet konkurowanie, gdzieś takie wewnętrzne, zdrowe konkurowanie z osobą na szkoleniu i podpatrywanie tego, co robi, jest fajne, bo więcej się nauczysz. Cień wydaje się nam, że jest inny. A, tutaj. Tak, no tu pracujemy na skórce. Wszystko to ten sam kolor.
Nie chcę przepracować brwi naszej pani. Nie poddawajcie się, jak Wam od razu nie będzie wychodziło. Pamiętajcie, że jest to najtrudniejsza z technik i bardzo rzadko możemy ją spotkać na internecie. Dobra. Zostawiamy panią. No zaraz zobaczę ten. Mogę swój telefon, zrobię zdjęcie tam u Kuby, co rozstawiłam i wkleję na Facebooku w komentarzu, jak to wygląda tutaj. Chyba że jesteśmy w stanie to jakoś pokazać. Tak? Tak? Nie wiem. I will post picture on Facebook. Załaduję zdjęcie na Facebooku pod live'em. Ups. No dobra, jak tutaj zostawić, tak? Dziewczyny, pytania? Wrzucam teraz to na Facebook. Na YouTubie nie mogę udostępnić, nauczyłam się to po ostatnim, więc tak jak mówię, wrzucę na Facebook. Jak widziałyście podczas zabiegu, krwi nie ma. Oczywiście czasami drobne kropelki krwi mogą się pojawić, ale nie może brew krwawić, bo faktem jest, że pigment zamknie nam się w bliźnie. Jestem trochę zmęczona, bo spaliśmy 3 godziny, bo nakręcaliśmy jeszcze inny materiał dla Was do rana. I trochę też zastanawiam się, czy wszystko rozumiecie, bo nie wiem, ile osób jeszcze jest, czy ktoś ma jakiekolwiek pytania i chcę wstawić pod live'em. Jest. Tutaj zostawić, tak?
Ale nie mogę chyba teraz jeszcze wstawić, tak? Dobra. Dziewczyny, pytania? Ostatnie minuty. Ojejku, jestem... Zaraz powiem wszystko, wiem. Ostatnie pytania. Jeżeli Wam się podobało, proszę zostawcie lajka pod live'em na Facebooku, bo też pokaże się to większej ilości osób z branży. Jak możecie, oczywiście udostępnijcie u siebie. I jeżeli jesteście na YouTubie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i pamiętajcie o warunkach udziału w zabawie. Mam nadzieję, że ta lista maili będzie cały czas, liczba maili będzie cały czas rosła. Jestem wdzięczna za tak liczną frekwencję. Jestem wdzięczna za to, że tak wiele z Was było dzisiaj ze mną ponownie. Nawet myślę, że tutaj była największa frekwencja ze wszystkich 3 live'ów. Na pewno będziemy dokładali wszelkich starań, żeby każdy live był lepszy i żebyście wyciągały z niego jeszcze więcej informacji. Mam nadzieję, że jesteście troszkę zmotywowane. I teraz, zanim zakończymy, mam dla Was krótki filmik. Lighting is not good. I work every day. I'm exhausted. I don't have a time. But they Photoshop. It's not worth it. I'm doing my best. I really want to do it, but not today. I'll try in the evening. I have to prepare dinner. Not today. I have stomachache. I don't have the needle. I don't feel good. I have to go now. It's Friday. They have more time. It's not my day. I have a headache. Maybe tomorrow. Don't look for another excuse. You have to find some time to practice and get better. Your progress is in your hands. Ma dźwięku, co? Chyba, że Kuba wyłączył. Słyszałyście? Jesteście troszkę zmotywowane do działania? Mam nadzieję, że tak. Wierzę, że na pewno jesteście zmęczone. Mam nadzieję, że zmotywowane. Widzimy się ponownie niebawem. Z większością z Was widzę się na warsztatach, na szkoleniach i mam nadzieję na naszej marcowej konferencji również. Pamiętajcie, że warunkiem uczestnictwa jest udział w warsztatach, pozytywna energia tylko i wyłącznie, wzajemne wsparcie i dobre słowo. To co? Kończymy? Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania, służę pomocą. So guys, I'm really sorry that I didn't talk that much in English this evening. I promised to add subtitles to this and to this video, to this live, so you can rewatch everything. We will do it probably next week because live is quite long. It's 6 hours, nearly 5 hours long. Mam nadzieję, że się nauczyłyście. I hope that you learned new things and new technique, and hair stroke techniques are not that scary anymore. Dziękuję Wam serdecznie, ściskam i całuję razem z naszą wspaniałą ekipą chłopaków. Dobra. Ktoś chyba za mną przechodził.
Wszystko spada, konstrukcje spadają. Dziękujemy, byłyście niesamowite. Buziaki, pa!